Nowy mix na Imam Radio. Nie wiem właśnie o co chodzi.
uśmiech. Dziękuję, Marysia. Dziękuję. Dziękuję, Marysia, za te życzenia. Pogłos, 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 pogłos. Teraz jest pogłos? Nie ma pogłosu, dobrze. Dziękuję, Marysia. Nie, jest pogłos. Dlaczego jest pogłos? Dziękuję, Marysia. Już wiem, dobra, teraz nie będzie. Tak, teraz nie będzie. Dziękuję, Marysia. Dziękuję, Marysia, za życzenie pięknego dnia i potężnego superczata. I dziękuję Michalina Kobla za dołączenie do patronów YouTube'owych. Dzień dobry. Dzień dobry serdecznie. Dzień dobry serdecznie wszystkim. Marysia nawzajem. ASDKM77. To nieprawda, że związki poliamoryczne to choroba i to się leczy. Nie uważam tak. Natomiast coś chciałem jeszcze mądrego powiedzieć? Nie, to już wszystko chyba na ten moment. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry wszystkim. Dzień dobry Date Magenta, dzień dobry Drakana, dzień dobry Kapi, dzień dobry Radosław Langner, dzień dobry Wojciech Wernicki, dzień dobry Łukasz, siema Joanna Alabaster, siema Deratpad, siema Red Piper, Żaba Morton, Kudłaty, Dźwiedziu, Marysia, siema, siema, siema Arturo D, siema Marcin Tutunik, siema Emmet, siema Bartkam, siema Armisael, siema Józef Niewiaromski, Jan Kurpiński, Krux, Bartolomeus, dzień dobry również, Pankrok Polska, dzień dobry Pola Lola, Patryk Oczadły, Kutebaniarz, Lukix, Justyna M, która pisze: cześć, idę do pracy wkurzać szefa Lipka, sprzedając mu swoje socjaldemokratyczne poglądy. Na szczęście mnie nie wyrzuci, bo jestem za dobra. Szanuję to i cieszę się twoim szczęściem, Justyna. Cześć, Grzegorz Burtan, który mówi, że dużo ostatnio MMT na kanale. Dużo, bo ja sam chciałbym MMT zrozumieć lepiej i wiedzieć, o co chodzi, i myślę, że to też, bo nie wiem właśnie, o co chodzi, a myślę, że też każdej osobie o poglądach podobnych do moich ta wiedza może się przydać, zwłaszcza w dekonstruowaniu neoliberalnego, balcerowiczowskiego mitu. Dlatego właśnie dzisiaj będziemy rozmawiali z doktorem Iwozaniewskim o godzinie 9. Cześć Bartolomeus i Emmet, to już chyba też mówiłem. Cześć Rafał Lenart. Cześć NM. Cześć PNN. Cześć Jodenstein. Jodenstein donosi, że to jest muza z nieistniejącego już podcastu Papierosy i Ścinańsko. Być może, bo tam też używałem swojej autorskiej muzyczki jako podkładów w tle. Cześć Zin303, cześć Alicja ING, Pankrok Polska, o której będzie gość o 9, klasycznie jak zwykle o godzinie 9:00. Nic się nie zmieniło pod tym względem. Zmieniło się tylko i wyłącznie to, że teraz gości zapowiadam, żeby można było zadać pytania wcześniej chociażby. Cześć Joachim W, cześć Marcin Gajda, cześć CZ, cześć Rozbójnik Rumcajs, cześć Devan Kevan, cześć Anarkidusza, cześć Kuna i Cicza, cześć Blacher Pingino, cześć Bartek Szafrański, cześć Ewa, cześć Anarkidusza, trzymaj się tam. Cześć Kajko, cześć Mateusz Noga, czy już mówiłem Mateusz Noga? Nie wiem. Bez skitu, tak jak mówisz Lukix, nie dość, że MM-ciarz, to jeszcze razem Mita, gilotynowe combo. Trochę tak, no. Marysia, dziękuję za kolejnego superchata i za przypominajkę o lajkach. Jeśli chcecie mieć czym obalać neoliberalne, balcerowiczowskie, ekonomiczne płaskoziemstwo, to dajcie łapkę w górę.
za to, że trochę narzędzi tych dzisiaj też pewnie dostaniecie do swoich lewackich, zagniewanych na społeczeństwo, w którym żyjemy, łapek. Jeszcze szybka przypominajka o lajkach, uśmiech. O tym ściszam, dobrze. Chyba udało mi się trochę ściszyć powiadomienia, co jest pozytywne. Zwłaszcza w kontekście rozmowy z gościem, bo z wyłączaniem powiadomień to wiecie jak jest. Wiecie jak jest. Jodenstein, zajebista ta muza była już w grze. A, dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, na Bandcampie w ogóle, jak sobie wejdziecie na Bandcampa i wejdziecie i sobie wpiszecie w Bandcampie KPC, tylko czułość, to możecie kupić muzyczkę. Możecie kupić muzyczkę, która była, jest soundtrackiem komiksu Gilotyna, tylko czułość. Takie info. Siema Dirt Edge. Siema Kamil, siema, dzień dobry. Uszanowanie serdeczne. Pierwszy raz na czacie. Cześć kochany. Cześć Adam Kościelak. I komiks Gilotyna, tylko czułość też możecie przeczytać. Jest na to bardzo prosty sposób, z którego skorzystała dzisiaj Michalina Kobla, dołączając do patronów na YouTubie, a dołączać do patronów możecie zarówno na YouTubie, jak i na platformie patreon.com, jak i patronite.pl, co zresztą widzicie na ekranie. Jodenstein, potrzebowałem tej informacji o Bandcampie. Nie ma tam tych kawałków, które puszczam tutaj rano, ale myślę, że mam z tyłu głowy cały czas, żeby zrobić takie jeszcze... Tak, Marysia, jak jesteś na YouTubie, też masz dostęp do komiksu. Jest post tylko dla patronujących. Kurczę, wydaje mi się, że być może trzeba się niego doskrolować. Bo ten link mógł nie być w jakiejś wiadomości powitalnej, więc to może nie być że trzeba trochę poskrolować. Wiesz, jak to u mnie jest z obsługą mediów społecznościowych, no nie? Ale też mogę ci po prostu wysłać link. I jakby... Jako osoba moderatorska, jako osobie moderatorskiej mógłbym ci go wysłać nawet za darmo. W ogóle mógłbym ci go wysłać nawet za darmo, więc tego. Ten. Cześć Ewa. 2040. Tak, ściszyłem powiadomienia, ale super. Ale super. Joanna Słota, cześć, witam Cię również w gronie osób patronujących na platformie YouTube. Co miałem powiedzieć mądrego? Z mądrych rzeczy to... Magda Biejat. Słuchajcie, Magda Biejat, to jest oficjalne, Magda Biejat przerżnęła wybory. O, Pola Lola mówi, że na YouTube się kliknie, zobacz bonusy, to jest komiks. O, widzisz. Marcin Gajda, takimi rzeczami się nie lubię chwalić, ale też mam dostęp do komiksu i powiem, że ryj tego psa jest wkurwiający. Gratuluję. Cieszę się. Miał być wkurwiający. Pankrok Polska, czy na Bandcampie można zakupić olejek kokosowy z logo Gilotyna TV? Ty, jak zrobimy kiedyś gilotynowy merch, to myślę, że będzie olej kokosowy gilotynowy. Musi być. Czekajcie, bo zacząłem już 8 wątków naraz. Pierwszy wątek jest taki, że muzyczka na Bandcampie i muszę zrobić takie Selected Ambient Works w tym jak Apex Twin, jak to się czyta, i wrzucić tam po prostu w ramach jakiegoś kolejnego albumu te wszystkie rzeczy, które tutaj lecą, a które nie załapały się do soundtracku komiksu.
To jest jeden wątek, który już poruszyłem i zamknąłem. Dobrze, brawo Wojtek. Jeden wątek naraz i będą z ciebie ludzie. Ja też nie wiem, ja też nie rozumiem kubka z prosem. Czat ma własne rolling joke'i. Nie wiem, czy to jest legalne, żeby czat miał własne rolling joke'i, które nie wychodzą ode mnie. Czy to jest legalne w ogóle na streamach i na kanałach YouTube'owych, żeby rolling joke'i były na czacie, a nie było ich w kontencie właściwym? Nie wiem, czy to jest legalne. Może na tym polega egalitarność. Właśnie, że czat ma własne rolling joke'i, że są uspołecznione rolling joke'i, nie należące do twórcy, tylko do społeczności, społeczeństwa, ludu, klasy czatującej. Dzień dobry, klasy czatująca. Tak będę was nazywał właśnie. Nie żubrawcy. Chociaż żubrawczynie też jest ładne. Ale myślę, że klasa czatująca jest bardziej egalitarna. Wojtek i nas wykluczyli z grupy. Story of my life. Moje gimnazjum, moje liceum, wykluczenie z grupy. Jak to, o czym teraz mówię? W jakim sensie? O kubku z prosem. O rolling joke'u, który jest nie mój. Merch z logiem proso? Nie wiem, czy Zbychu, który opowiadał historię o kubku z prosem, nie będzie chciał jakichś tantiemów wtedy za to. Tak, Marysia, żubrawcy, ale to nie ja wymyśliłem, to też wymyśliła klasa czatująca. Magda Biejat, tak, zacząłem wątek o Magdzie Biejat, która przerżnęła z Kretesem wybory w Warszawie, bo powiedziała, że ogłosiła, że będzie za prohibicją i ja stwierdziłem, że są we mnie dwa wilki. Jeden, który mówi, że brawo, zajebiście, tego chce Polska, tego chcę ja. Właśnie już mówię, rozbójnik Rumcajs. A drugi wilk mówi, że Polactwo nie wybaczy jej tej potwarzy. Ale są głosy, w tym Jana Mencfela z Miasto jest nasze, że są badania, jest coś takiego jak barometr warszawski, które pokazują, że 60% warszawiaków chce prohibicji. Zwłaszcza, że na przykład w Krakowie już wiemy dzisiaj, że prohibicja przyniosła efekty. Jest mniej interwencji policji, jest mniej i to tak znacznie mniej interwencji policji w godzinach prohibicji. Nie czuję, jak rymuję. Muszę wrócić do pracy nad gilotynowymi rapsami, ewidentnie, bo coś mi się ostatnio rymy pluwają. Cześć, tu Janek Śpiewak. Dzień dobry, Tomek Wiejski, witam na moim kanale. No tak, rozbójnik Rumcajs, tak, ja zawsze powtarzam, że są rzeczy, które Janek Śpiewak mówi i robi dobrze. I krucjata antyalkoholowa jest Janka Śpiewaka plusem zdecydowanie. Siema Wojtek Gasparowicz. Wreszcie coś pozytywnego w audycji porannej, mówi Kuna Jucicza. Zaraz znowu okaże się, że czytam słowo swastyka w języku obcym jakimś. I kurczę, wiecie co? Jako były warszawiak, były pijok warszawski, a nawet były warszawski barman, uważam, że postulat prohibicji jest zajebisty. Też głosy są podzielone odnośnie tego, czy w ogóle Magda Biejat miała jakiekolwiek szanse na wygranie z Rafałem Trzaskowskim, czy jednak jest to tylko szansa na pchanie lewicowych postulatów i lewicowej narracji, którą trzeba dobrze wykorzystać. Niezależnie od tego, co uważamy na ten temat, ja chcę wierzyć, że jakaś szansa jest.
niezależnie od tego, co uważamy, no fajnie, że taki postulat jest w przestrzeni publicznej. Marcin Gajd, ja ci na Twitterze odpisałem na to, że to normalnie funkcjonuje w śląskich miastach i śmiesznie jest tylko w Żabce o 21:55, jak na szybko małpki kupują. Normalny postulat, nie wybory, nie dlatego. Ej, dobrze, że ja nie piję alkoholu, bo gdyby żubr szedł do Żabki po małpkę, to byłoby dosyć bajeczne. Byłoby to dosyć bajeczne. Zaczynałoby się to jak bajka dla dzieci. Emmet, ktoś mi w ogóle wyjaśni ten podział narodowitych warszawiaków, bo ja tego nie rozumiem. Jakieś inne miasto też tak robi, bo z własnego doświadczenia każdy ma wylane. Wiesz co, po prostu Warszawa jest najbardziej prowincjonalnym miastem w Polsce i to dlatego. Dlatego tak. Tak uważam. Takie jest oficjalne stanowisko redakcji opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym. Rozbójnik Rumcajs, ona jest tak rozsądna, że aż wydaje się nierzeczywista. Czy to jest komentarz o Magdzie Biejat? Bo moim skromnym zdaniem, jak ja bardzo szanuję i doceniam Magdę Biejat jako polityczkę, tak wydaje mi się, że w obecnym krajobrazie polityczno-medialnym to właśnie może być problemem, że jest aż tak rozsądna, że aż nudna. Przy czym nudna dla mnie jest to tak naprawdę pozytywne. Ja chcę, żeby politycy byli nudni, no nie? Nie chcę inby w polityce. Nie chcę wojny polsko-polskiej w polityce. Nie chcę tego. Chcę nudnych polityków mówiących do mnie postulatami. Ale to chyba po prostu nie działa w dzisiejszej sytuacji zastanej. Więc nie ma tutaj odpowiedzi na pytanie, czy polityk powinien być nudny, czy polityk powinien jednak pokazywać dupę i tańcować i mówić kontrowersyjne take'i w stylu twitterowym i działać w taki sposób memiczno-twitterski, żeby być skutecznym politykiem. Pytanie, co to znaczy być skutecznym politykiem? Dla mnie skuteczny polityk to jest taki polityk, który zmienia rzeczywistość na lepszą, a zmienianie rzeczywistości na lepszą, żeby przeprowadzać, trzeba mieć postulaty i być nudnym. No ale ktoś inny mógłby powiedzieć, że skuteczny polityk to taki, który zdobywa władzę i wpływy i odnajduje się w takiej, a nie innej sytuacji medialnej. Więc no właśnie. Ale ja się cieszę. Ja się cieszę nie tylko dlatego, że Magda Biejat ma taki postulat. Cieszę się, że generalnie idziemy w tym kierunku. Tego siema Pączek The Boss z Last Epocha. Cieszę się, że idziemy w tym kierunku, że no coraz bardziej jesteśmy jako społeczeństwo otwarci na tego typu dyskusje i tego typu postulaty. Nie żeby jakoś bardzo, no bo nadal siema Aleksandra Szalkiewicz, nadal głośni internauci na każdy postulat ograniczenia chociażby marketingu, nie mówiąc o sprzedaży alkoholu, będzie podnosił krzyk. Taki właśnie. Ale chyba się cywilizujemy trochę pod tym względem, no nie? Nawet fakt tego, że popularność zdobywają piwka zero, czy swego czasu takie bardzo niskoalkoholowe, gotowe drineczki, nie bierze się znikąd. W reklamie, w marketingu już dawno były badania o tym, że młodzi ludzie konsumują mniej mocnych alkoholi
czy mniej alkoholu w ogóle i to jest super. Michał Ciemniewski, elo, w Warszawie nie chodzi o prohibicję, tylko ograniczenie sprzedaży w nocy. Tego dotyczyło pytanie w barometrze. No właśnie, 60% za, ale syn jazzmana i wielu radnych już tak nie bardzo. No, ja trochę to mam na myśli, mówiąc prohibicja. Wiadomo, że to nie jest całkowita prohibicja, no nie? Trochę taki skrót myślowy tutaj sobie pozwoliłem zastosować. Wiecie, ja kiedy przestałem sam melanżować, to też jakby nie... O, gołąb, cześć gołębiu. Cześć gołębiu. Dobrze, że nie ma zoo w tym mieście, w którym mieszkam teraz. I Marysia, okej, piją, ale mają coś zamiast tego, jo. Też nie zawsze. A też wydaje mi się, że to coś zamiast tego jest i tak mniej szkodliwe od alkoholu. W tym sensie, że nasyp mu prosa. W tym sensie, że no nie jest to używka, która się aż takie spustoszenie, moim zdaniem, jeśli mówimy o blantach, a jeśli nawet mówimy o dzieciakach, które zamiast picia alkoholu walą jakieś inne narkopstryki, to nadal nie są to używki, które są społecznie aż tak akceptowalne jak alkohol. I różnica jest taka, że jeśli to są jakieś inne używki, no to po prostu młodzież się wyszumi i jej przejdzie. W większości. A jeśli to jest alkohol, no to za dzieciaka się młodzież przyzwyczai i będzie waliła już do końca życia, no nie? Przy każdej możliwej okazji. Więc taka jest różnica. Moim skromnym zdaniem. Nie mam na to badań. To jest mój chłopski rozum. Mówienie rzeczy bez badań bywa ryzykowne, bo mogą was skancelować na Twitterze potem. No, jak przestałem sam melanżować, to w takiej Warszawie już przestałem się orientować w środowisku barmańskim, ale z tego, co do mnie dochodziły głosy, no to też ta patologia jest mniejsza. W sensie już barmani już tak nie chleją jak kiedyś i jest to coraz bliżej normalnej pracy, którą można podejmować. Wiecie, umowy, te sprawy, jakieś kompetencje, a nie tylko jak u mnie walenie alko i robienie gnoju. Aczkolwiek no ja też nie pracowałem w takich, wiecie, posh knajpach, w takich bardziej posh knajpach, już wtedy trzeba było umieć robić rzeczy i nie chlać jak pojeb. Ale okej. Point jest taki, że cywilizujemy się pod względem alkoholu i pod względem podejścia społeczeństwa do alkoholu. I to dobrze, uważam, to dobrze. Jeszcze trochę i będziemy gotowi na wyjebanie alkoholu ze stacji benzynowych, wyjebanie reklam alkoholu z przestrzeni publicznej, miejskiej i internetowej. Marysia siema, jakiego drinka umiesz robić najlepiej? Żadnego. Czy ja opowiadałem wam anegdotę o najlepszym drinku świata? Nie wiem, czy opowiadałem. A nie chciałbym się powtarzać. Na pewno mogę ci powiedzieć, jaki był mój ulubiony drink. Mój ulubiony drink miałem dwa. Jeden to był biały rusek, a drugi to był Cuba Libre. Nic skomplikowanego, ale oba bardzo smaczne. Radosław Langner. I dobrze, niech Piechociński dalej pieje, że Polacy wypili te kilkaset butelek piwa mniej w zeszłym roku. JZW piłka nożna. Cywilizujemy się, ale nie wolno o tym za głośno mówić. Mniej źle to nadal źle.
Czy nie wolno o tym za głośno mówić? Czy jest to tylko złudzenie optyczne internetowe? Nie wiem, nie wiem. Ja myślę, że jeśli nie wolno o tym głośno mówić, to znaczy, że trzeba o tym głośno mówić. Co nie jest zasadą. To nie jest tak, że jak o czymś nie wolno mówić głośno, to trzeba o tym mówić głośno, no nie? Ale myślę, że alkohol tak, że o ograniczaniu przynajmniej marketingu i sprzedaży alkoholu należy mówić. Krzysztof Wójczak, jakbym miał znów brać ślub, to bym zaprosił Wojtka jako wuja. I co, bym siedział taki trzeźwy, jak wuj na weselu. O, kosmiczna ekspedycja Kubę. Dzień dobry. Dzień dobry. Śniło mi się, że ukradłem litrową wodę. Wodę czy wódę tu jest? Wodę. Za 13 zł z restauracji i zabiła mnie jej bojówka. A teraz jestem tutaj. Ale bojówka wody czy restauracji? Kudłaty zabrać alko ze stacji to jak odebrać niepodległość. JZW piłka nożna. Zmierzam do tego, że daleko do powodów do zadowolenia. Trzeba dalej cisnąć. Za głośno mówić nie powinno się o tym, że jesteśmy w rzekomo dobrym miejscu. A w tym sensie, no wiesz, ja chciałem raz w życiu powiedzieć coś jakkolwiek pozytywnego na porannym streamie, ale nie, też źle, też niedobrze widzę, też niedobrze. Ale nie, tak, pełna zgoda. To nie jest tak, że jesteśmy w dobrym miejscu. Dalej jesteśmy alkonarodem, dalej mamy problem z alkoholem w społeczeństwie. Dalej powinno się coś z nim robić. Moim skromnym zdaniem, co wspominałem w rozmowie z Michaliną Koblą na temat alkoholu, teraz jest najlepszy moment na to, bo jest początek kadencji, więc ewentualne minusy, które politycy zbiorą, no to społeczeństwo zdąży im zapomnieć do kolejnych wyborów. Więc teraz powinno wyjść ministra zdrowia, powiedzieć: ej, słuchajcie, walka z alkoholizmem teraz będzie. Przez najbliższe 3 lata zrobimy to i to. Wypierdolimy w kosmos billboardy z browarami z miasta. Wypierdolimy w kosmos alkohol ze stacji benzynowych. W ramach rządowego programu trzeźwienie Polaków. Zamordystyczne trzeźwienie kurwa Polaków. Koniec kurwa chlania jeden z drugim. Koniec kurwa kupowania wody na stacjach. Koniec kurwa szczucia na was alkoholem. Koniec promocji w marketach. Na kurwa 12 puszek piwa kup, dostań 12 puszek piwa. 100 000 puszek piwa i 100 000 puszek piwa gratis, żebyś miał piwo do końca życia. Piwo. Piwo. Koniec kurwa. I przez 2 lata przeprowadziliby taki zamordystyczny program i mieliby kolejne 2 lata na to, żeby Polacy o tym zapomnieli. I chuj, wyjebane. Ale oczywiście nikt tego nie zrobi. Także jeśli Tomasz JZW piłka nożna chcecie czegoś negatywnego, nie przychodzicie tu po nic pozytywnego, proszę bardzo. Proszę bardzo, już wracam do trybu klasycznego żubra. Nikt się za to nie weźmie, bo politycy się boją się o swoje sondaże, boją się o badania popularności, bo wszyscy bierzemy udział w pierdolonym plebiscycie fajności, popularności i sympatii ludzi. A jak zabierzesz ludziom alkohol, jak zabierzesz ludziom reklamy alkoholu i alkohol ze stacji benzynowych, to stracisz na popularności jako polityk i ludzie powiedzą: o kurde, jaki niemiły polityk, chcą nam zabrać wolność i alkohol, zamordyzm lewacki wprowadzają. Dlatego nikt tego nie zrobi, a powinni, teraz jest na to moment, nikt nie kiwnie palcem, żeby zrobić coś lepiej. I dlatego właśnie to, czy uważamy skutecznego polityczkę za polityka, który zmienia coś na lepsze, czy polityka, który zdobywa punkty u społeczeństwa, no to tak, to się rozjeżdża trochę. A gdyby zabrać alko, ale z uśmiechem. Ja myślę, że trzeba by to połączyć z ustawą
na przykład z ustawą, tak jak PiS, no nie, wpuszczał do ustawy na temat A punkty z tematu B. Taki pomysł mieli. I my byśmy musieli zrobić tak, żeby tych punktów popularności nie tracić, to musielibyśmy na przykład te ustawy punkty ograniczające sprzedaż i reklamę alkoholu wpuszczać do ustawy, która przy okazji komuś by dojebała, żebyśmy mogli czuć się dobrze jako Polacy. Uchodźcom, mniejszościom, komukolwiek. Ustawa o tym, żeby płot był jeszcze bardziej zajebisty i ograniczyć reklamę alkoholu w tej ustawie. Wiecie? Czy ja wyrażam się jasno? Bo mam wrażenie, że teraz pogubiłem co drugie słowo w ostatnich paru zdaniach. Emmet, picie małpek to już alkoholizm. Nie to co rano chodzenie na koniaczka do kawiarni. Dokładnie. Mateusz Noga, legalizacja marihuany z prohibicją na alkohol? No z dwojga złego osobiście bym wolał to. Marihuana jest szkodliwa oczywiście i uzależniająca i zawsze będę powtarzał jako osoba uzależniona od marihuany. Ale uważam, że w rachunku zysków i strat jest jednak odrobinę mniej szkodliwa od alkoholu. Krzysztof Wójczak, czyli ograniczamy sprzedaż alkoholu w ustawie o batorzeniu gejów. Oczywiście nie, ale myślę, że to by ucieszyło Polaków. Ja myślę, że ustawa o powiększeniu płotu na granicy z Białorusią, żeby był bardziej imponujący, nadanie mu imienia Jana Pawła II i przy okazji tam możemy wpuścić punkty o ograniczaniu reklamy alkoholu. Dźwiedziu, tak się robi prawo drogowe. Wprowadza się w miarę sensowne ograniczenie w jednej sferze, ale z drugiej można zapierdalać na autostradzie te 10 więcej na legalu. Marcin Gajda, kiedyś nienawidziłem, a obecnie popieram system szwedzki, gdzie albo kupisz tylko w państwowych sklepach Systembolaget, sprzedaże są rejestrowane i jak ktoś kupuje za dużo, to ma bana. No, nie mam z tym problemu. Ale też wyobrażam sobie, jaki byłby to pisk o odbieraniu wolności. Pola Lola, niech płot grabarka o 21:37. No właśnie. I rotę co godzinę. Kapi, zakaz sprzedaży alkoholu, ale polowania zostają. No. Ale bo rozszerzamy polowania na teren całego kraju. Polowania w miastach. Krzysztof Wójczak, nie kurwa, jak się rzucą Neurospice i dzieciaki na marihuanę, to będzie masakra. No teraz mają alkohol. No ale tak, no generalnie się zgadzam, że co do samej legalizacji marihuany, wiecie, ja też powtarzam to i na pewno większość z was już to słyszała, że ja nie jestem za legalizacją marihuany co do zasady w Polsce. Taką legalizacją, wprowadzeniem do sprzedaży, etc. Bo wiem, jak to w Polsce będzie wyglądało, no. To powtarzałem się i powtórzę się raz jeszcze, 2137. W Polsce zrobimy to po łebkach i będziemy mieli, tak jak mieliśmy promocję tak jak teraz mamy promocję na milion puszek piwa gratis, tak będziesz miał promocję na milion blantów gratis, no, przy zakupie miliona blantów. Czy tam, kurwa, tonę suszu. Kosmiczna ekspedycja Kuba. Jeszcze ze 2 wizyty w telewizji śniadaniowej i fliperzy zaczną mówić, że mają środki na flipowanie, bo nie piją alkoholu. To wszystko to długa gra na uśmiechniętą trzeźwość Polaków. Tak. Uśmiechnięta trzeźwość Polaków, którzy nie mają gdzie mieszkać. Właśnie, słyszeliście akcję o schronach?
Gdzie ja to mam? Domy i schrony bez pozwolenia. Propozycja wraca po kilku miesiącach, mówi TVN24. Budowa przydomowych schronów i ukryć doraźnych ma być zwolniona z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Nad projektem ustawy w tej sprawie pracuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii. I teraz tak, schrony bez pozwolenia będą mogli budować prywatni prywatni ludzie będą mogli sobie budować schrony, ci, których na to stać, którzy mają, siema just in case, którzy mają ziemię, którzy mają zasoby. I i teraz tak. Dołóżcie do tego straszenie wojną, które uprawia Kanał Zero, które uprawia Tomasz Lis. Ostatnio wyskoczył mi na YouTubie, na stronie głównej, rozmowa Tomasza Lisa z jakimś chłopem, który już w tytule straszył wojną w Polsce. Brawo dziennikarze polscy. Brawo Tomasz Lis, pało jebana. I teraz tak, dodajcie do tego patodeweloperkę, dodajcie do tego straszenie wojną i ja już czekam na usługę, w której możesz płacić przez aplikację abonament za schron, którego nie używasz, ale może ci się przydać, no bo nigdy nie wiesz, czy na drugi dzień nie będzie wojny, no nie? I nie możesz z niego korzystać tak na co dzień, bo to jest schron tylko na wypadek godziny W, na wypadek awaryjny. I taki Uber ze schronami na abonament, z których tak nie korzystasz. I gdyby jeszcze dostawcami tej usługi byli Polacy, budujący prywatnie schrony na swoich działkach, to jeszcze do tego robiliby wałki, jestem przekonany, że robiliby wałki na wynajmowaniu jednego schronu kilku osobom, bo i tak się z tego nie korzysta. Z jednej strony straszymy wojną, a z drugiej dobra tam. No taki prepaidowy schron, dokładnie tłumacz Adam. Prepaidowy schron taki. Więc no tak, pan kapitalizm myślę, że zoptymalizuje te schrony odpowiednio. Schron jako mikrokawalerka, no właśnie nawet lepszy, no bo da się wynajmować jeden schron nieskończonej liczbie osób teoretycznie, do momentu aż ta wojna nie wybuchnie. I gdyby wybuchła, no to nagle jesteśmy udupieni, ale pan kapitalista zarobił. Sławomir Gądek, Iwo będzie o 9:00. Devan Kevin, chyba ruskie boty napędzają znowu panikę. Jeśli uznamy, że Tomasz Lis i Krzysztof Stanowski to ruskie boty, ja mogę tak uznać, w sensie bardzo wielu ludzi jestem gotowy uznać za ruskich agentów wpływu nieświadomych. Na przykład Gadek, przepraszam, Sławomir Gadek, Sławomir Gadek, będę pamiętał. Potem będą fliperzy schronów, no. Słuchajcie, no ja też już mówiłem o tym, że ja każdego konserwatystę uważam za ruskiego agenta wpływu, bo pchanie w opinię publiczną konserwatywnych poglądów jest graniem do jednej bramki z Kremlem, powielaniem polityki Kremla, mówieniem z Kremlem jednym głosem i działaniem na jego korzyść. Mateusz Noga, rolnicy są nieświadomymi ruskimi onucami. No myślę, że duża część tak, bo
konfederacko-ruscy prowokatorzy no, zbierają tam żniwa na tych protestach. Ostatnio czytałem taką opinię, że rolnicy tak długo szli na protesty i jechali, że już zapomnieli, po co protestują i przeciwko czemu. I teraz protestują już przeciwko wszystkiemu. Przeciwko Ukraińcom. W ogóle jak tam zupełnie pojebanie przebiega linia konfliktu. W protestach rolników w Europie linia konfliktu przebiega między rolnikami a Unią Europejską. Nawet nie. Między rolnikami a koncernami, które na unijnych planach Zielonego Ładu zyskują. Natomiast w Polsce, jak mamy protesty rolników, to linia konfliktu, taka najgłośniejsza, mam wrażenie, że przebiega po linii Polska-Ukraina, co jest kurwa bardzo niekorzystne dla kogokolwiek, a jest do tego wszystkiego protesty rolników, jeśli chodzi o politykę, popierają wszyscy. Popiera PiS, bo według nich są to protesty przeciwko rządowi Platformie Obywatelskiej. Protesty rolników popiera Platforma Obywatelska. Bo przez ostatnie 8 lat Polcy i Polaki. Siema Gabson, dziękuję za ciepłe słowa. Protesty rolników popiera chyba nawet Lewica. Nie wiem dlaczego. Znaczy nie wiadomo dlaczego. Myślę, że oni też nie wiedzą dlaczego. Myślę, że po prostu czują, że jak się jest na Lewicy, to wypada popierać protesty rolników. No i oczywiście protesty rolników popiera również Konfederacja. Tutaj chyba mechanizm jest jasny. Mateusz Noga, oni sami nie wiedzą tak naprawdę przeciw czemu protestują, nikt nie przeczytał nawet czym jest Zielony Ład oraz nikt nie myśli o tym, że jest wojna za granicą, tylko moje jest mojsze i ksenofobia. Najbardziej smutne w tym wszystkim było to, że Łęski wzywał do tego spotkania na granicy i polski rząd się na to wypierdolił, wyjebał na to jajca. Kurwa, naprawdę, jakiekolwiek. Ja wiem, że interes polskich rolników też jest istotny i wwożenie tańszego zboża i wrzucanie go na polski rynek to jest coś, na co politycy powinni znaleźć rozwiązanie, ale przy tym wszystkim jednak stawianie się w roli społeczeństwa czy państwa skonfliktowanego w tym kontekście z Ukrainą, no nie jest na rękę nikomu poza Kremlem, na Boga, naprawdę, to jest tak proste, i hej, stawianie zapory na granicy z Białorusią i eskalowanie tej wojny hybrydowej też nie jest na rękę nikomu poza ruskimi. Kurwa, to jest tak proste. Zamiast sytuację deeskalować, wprowadzić procedury przyjmowania osób uchodźczych, to nie, oni będą eskalować. Na granicy z rolnikami jest to samo. Zamiast, no nie wiem, myślę, że skoro było nas stać na tarcze covidowe, to byłoby nas stać również na jakieś rozwiązanie sytuacji ze zbożem. Może byłoby stać, może nie byłoby stać, ale na Boga, nikt nawet nie próbuje tego robić. Nikt nawet nie próbuje tego robić, no. Kurwa, no słuchajcie, no Putin się cieszy, Putin tancuje i uśmiecha się pod nosem, jak patrzy, co się odpierdala w tym kraju. Tomasz Szater, Rafał Mekler, jeden z organizatorów protestu rolników, ma firmę transportową, która łamała i łamie prawo i nałożone na Rosję sankcje od 2014 roku, przemycając tam i stamtąd towary przez Białoruś, Litwę. Cóż za przypadek. No właśnie, kurwa, no właśnie. Jeszcze na to wszystko nakłada się, kurwa, ten milioner od przemysłu futerkowego, ten co na komisji sejmowej darł pizdę parę dni temu.
a teraz drze pizdę na ulicy w Warszawie. Chyba dzisiaj czy wczoraj. Niesamowite. Niesamowite jak państwo polskie ma to wszystko poza kontrolą, no nie? Niesamowite jak państwo polskie jest bezbronne wobec takiego chaosu. A to nawet nie jest chaos. To jest chaosik zaledwie. To jest chaosik. To jest chaosik. To jest chaosik, w tym chaosik narracyjny, bo jakbyś miało wyjaśnić komuś, czym są protesty rolników i o chuj w nich chodzi, no to w jednym twicie można by mieć problemy z tego, no nie? W jednym twicie można by mieć problemy z tego. Kurokrat, a Lipki się cieszą, bo Wega pokazał go obstranego. Ej, ten film Wegi o Putinie to będzie jakieś kuriozum, no nie? To będzie jakieś kuriozum z tą taką dziwnie nałożoną twarzą na Putina. To będzie kuriozum, kurde. Widzieliście to? Ej. To jest kurwa tak dziwne. To jest tak dziwne. To jest twarz nałożona w 3D, ale takim chałupniczym 3D. To wygląda jak filtr z Instagrama jakiś. Trzy tygodnie temu była jakaś scena z tego filmu. Kurwa, obsrany Putin, ty. Fruktozaur pisze, ja jebie, co się dzieje. No właśnie, to chyba nie był fejr pod trailer Marcin Gajda, to chyba jest to chyba jest autentycznie film. Widzę, że część z was jest zaskoczona informacją, że Wega robi film o Putinie, więc ja zaprezentuję wam ten trailer, no. Muszę 10 minut do gościa. Kurokrotnie polecam sprawdzać Bożenada. Za późno, mordo. Nic mi nie wiadomo o tym, żeby to był fejr. Więc chyba to się dzieje. To jest tak kurwa dziwne. To jest tak kurwa dziwne. I have a simple puzzle for you, Vladimir. What must you do to score 100% in every election? She's my new wife. I've been raising you from the history books, Ludmilla. One as 30 years younger is not the solution. I need to ask you one thing. Just give Europe to Russia. I don't think the Europeans would like that very much. Wrong answer. We're not Russian soldiers! Green guys, Te seriously. twarze. From now on, you're not allowed to watch television. Wrong again. I'm back from hell. You're still in it. Since I haven't been able to get a correct answer in the last 10 years, dumbass. Today, I'm going to give it to you. O, na szczęście nie było obstranego Putina. Czy w tle jest Toxic Britney Spears? Ty, to chyba było to, no? Tak. To jest Toxic Britney Spears. Także tak, no. Dzień dobry, panie Wega. Dzień dobry, panie Putin. Dzień dobry, filtry z Instagrama. Siema Roller, powodzenia tam. Ej, słuchajcie, dobrze, bo ja sobie jeszcze w międzyczasie muszę znaleźć, bo oczywiście się nie przygotowałem jak trzeba. Posty, pod którymi były pytanka do dzisiejszej rozmowy. Tu mamy tak, dobrze, tu mamy trochę pytanek, głównie na Twitterze. Ja widziałem obstranego Putina, nie mam takiej potrzeby widzieć tego jeszcze raz. Cieszę się, że nie było tego na trailerze,
I okej. Pytanka, pytanka, pytanka w internecie. Bardzo mi się podoba pytanie od użytkownika Xeno i na pewno je zadam. Jak poradzić sobie z kryzysem egzystencjalnym, który powstaje, gdy dowiadujesz się, że biedny jest biedny tylko dlatego, że państwo na to pozwala? Dlaczego państwa na to pozwalają? Bardzo mi się podoba to pytanie, zupełnie szczerze. Tylko nie zapomniał. Teraz, kiedy już powiedziałem wam, że je zadam, to pewnie zapomnę. Ponieważ takie jest już życie. Takie jest już życie, kochani. Ekscelencja się wkurwi, zajebie taktyczną naradą kontrolnie. Skitu, kurwa. A wtedy prezydent Polski wyjdzie na mównicę i będzie mówił: panie, ale ten Putin to w Hollywoodzie kręci po angielsku. To na Hollywood trzeba. Kacepru, dopiero wszedłem, co to jest? To jest film Patryka Wegi. Patryka Wegi o Putinie. On mi przypomina taki film. Był kiedyś taki polsko-japoński film science fiction z Małgorzatą Foremniak. Taki polski Ghost in the Shell trochę. Zresztą to był chyba film twórcy Ghost in the Shell filmowego. Avalon, dokładnie. Dziękuję, Łukasz i Fruktozaur. Nie pamiętam, czy dobry, ale kolorystykę miał taką samą. Sławomir Gadek. Inna wersja tego pytania to jak sobie poradzić, jak państwo podnosi stopy procentowe i ratę twojego kredytu zupełnie bez powodu. Czy zapomniałem wrzucić info o rozmowie i prośbę o zadawanie pytań na Discorda? Oczywiście, że tak. O, tu mam jeszcze jakieś pytania, którego nie widziałem. Oczywiście, jeśli nie uda mi się zadać wszystkich pytań, to z góry przepraszam autorów i autorki tychże pytań. Tak, to tyle chciałem do powiedzenia. Nie, to nie Brown reżyserował Avalon, Johnie Sekiro. Ej, dobrze, słuchajcie, robimy przerwę i za 5, najwyżej 7 minut wracam z gościem. Przerwa będzie bez muzyczki, bo chyba jeszcze nie jestem w stanie tego ogarnąć. Do zobaczenia za chwilę, mordki. Tak, Mateusz Noga. Twórca Ghost in the Shell nakręcił film science fiction z Małgorzatą Foremniak. Jakby to zdanie jest prawdziwe, no nie? I uważam, że to jest piękne, że żyjemy w tej rzeczywistości.
Dzień dobry kochani, jest już z nami nasz gość. Jest to Iwo Augustyński, członek partii Razem, a także doktor z Uniwersytetu, z Wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Dobrze powiedziałem nazwę? Tak, tak. Dobrze powiedziałem Z nazwę. Wrocławskiego Ekonomicznego. Okej. Witam wszystkich tak w ogóle. A także autor pracy Nowoczesna teoria monetarna i możliwości jej wykorzystania w warunkach polskich. Dlatego dzisiaj znowu porozmawiamy sobie o tym, o czym lubimy bardzo rozmawiać na gilotynowych streamach, czyli o, mówiąc kolokwialnie, ekonomii po lewacku, która pojawia się gdzieś tam bardzo często w tych streamach, zwykle właśnie w kontekście gości. I zawsze siłą rzeczy zahaczamy o to MMT.
I dzisiaj chciałbym Ciebie, Iwo, popytać trochę o takie podstawy. Wychodząc w zasadzie od takiego pytania, czym jest MMT? Czy mamy to traktować jako teorię naukową, czy mamy to traktować jako pewien postulat zmiany paradygmatu, czy mamy to stosować jako jakąś zmianę perspektywy? No więc tak, odpowiadając na twoje pytanie, które no, jest dosyć, wymaga szerszego trochę kontekstu. Kwestia jest taka, Zachęcam. że nowoczesna teoria monetarna to jest taka marketingowa nazwa teorii ekonomicznej, czyli teorii jak najbardziej ekonomicznej, która się nazywa neoczartalizm. To nie jest fajna nazwa neoczartalizm, jak się nie wie, o co chodzi. I generalnie MMT jest częścią większej całości, czyli szkoły ekonomicznej, która się nazywa postkeynizm, która bazuje, jak sama nazwa wskazuje, na pracach Keynesa, ale również wielkiego polskiego ekonomisty Michała Kaleckiego. No i stoi w opozycji do tak zwanego mainstreamu, czyli tej głównej ekonomii, którą uczą w 99% naszych uczelni, jak również w podręcznikach, w szkołach tak samo te stare teorie neoklasyczne się uczy. W związku z tym tak, jest to teoria, tylko że część większej całości, tak? Mhm. I to jest pytanie z Twittera, które pojawiło się wczoraj, kiedy wrzucaliśmy posty o dzisiejszej rozmowie. Czy istnieje choć jeden kraj na świecie z sukcesami, który z sukcesami zarządza swoimi finansami, opierając się na tej teorii? Czy ta teoria gdzieś została wprowadzona w życie? Znaczy to jest tak, no teoria jak, no można powiedzieć, definicja teorii mówi, no to ona opisuje świat, tak? I w związku z tym, no ciężko wdrażać opis świata, tak? Teoria służy po to, żeby lepiej zrozumieć zjawiska, tak? No bo po co mamy w ogóle teorię? No po to, żeby jak patrzymy na jakieś liczby, tak, że nie wiem, coś tam rośnie, coś tam spada, liczymy sobie czasem jakieś korelacje, to z tamtym, że jeżeli to rośnie, to tamto spada, albo nie wiem, rośnie jedno i drugie, no to pytanie, czy to jest przypadek, czy to jest rzeczywiście jakaś zależność, czy jak połączyć te fragmenty, które mamy. No i od tego są teorie, tak, czyli teorie pozwalają wyjaśnić na przykład kierunek zależności, tak, no powiedzmy mamy, nie wiem, korelację między wydatkami publicznymi a wzrostem gospodarczym. No i pytanie jest, czy wzrost gospodarczy jest dzięki wydatkom publicznym, czy wydatki publiczne rosną dzięki temu, że rośnie wzrost gospodarczy. Tak? No i bez teorii nie da się odpowiedzieć na tego rodzaju pytania. W związku z tym pytanie, czy teoria gdzieś została wdrożona, no to tak troszeczkę jest pod tym kątem bez sensu. Tak? Natomiast z teorii wynikają pewne wnioski. Tak? Jeżeli teoria mówi, że wydatki publiczne na przykład zwiększają wzrost gospodarczy, no to w tym momencie to powoduje pewne konsekwencje, których można zastosować. Tak? No to zwiększamy wydatki publiczne, żeby mieć większy wzrost gospodarczy. Tak? A inna teoria, jeżeli mówi, że jest na odwrót, no to znaczy, że poczekajmy z wydatkami publicznymi, aż wzrośnie PKB, no i wtedy wydatki publiczne będzie można zwiększać. Tak, żeby powiedzieć jakiś taki przykład. Tak? W związku z tym, w tym sensie takie pytanie, czy MMT zostało gdzieś zastosowane, no nie ma sensu. Tak? Można powiedzieć, że każdy, kto patrzy na dane ekonomiczne i je interpretuje, no to stosuje taką albo inną teorię, a jak nie stosuje żadnej, to wychodzą bardzo mniej lub bardziej śmieszne bzdury, tak? No bo nie da się bez teorii połączyć sensownie faktów w naszym skomplikowanym całym świecie. Tak? W związku z tym pytanie, czyli generalnie, czyli jeżeli MMT się sprawdza, to w tym momencie można powiedzieć, że jeżeli są dwa zjawiska, tak, czyli założymy, że według MMT wzrost wydatków publicznych zwiększa PKB i sprawdzamy, jak to wygląda w różnych sytuacjach i w porównaniu z teorią, która mówi, że zależność jest odwrotna, no to jesteśmy w stanie zweryfikować, czy tak rzeczywiście się dzieje. Tak? Ale to nie znaczy, że państwo, nie wiem, taki Putin na przykład wymyślił sobie, no skoro wydatki publiczne zwiększają wzrost gospodarczy, no to sobie rozpętamy wojnę, tutaj zaczniemy inwestować w zbrojenia i tak dalej, no bo ja tak rozumiem MMT, sobie będę wdrażał MMT. No to nie jest tak, tak? No to były raczej pytania, co się stanie z gospodarką rosyjską w momencie wojny, sankcji, no i jedni twierdzili, że to się załamie, że tu wojna, wydatki i tak dalej, no a właśnie ci,
ci ekonomiści postkeynesiańscy ogólnie rzecz biorąc i ci, którzy no, znają MMT, wiedzieli, że taki impuls wydatkowy po prostu zatrudni tych bezrobotnych Rosjan, przestawi produkcję zbrojeniową może na bardziej wydajne efekty, a biorąc pod uwagę fakt, jakim ogromnym krajem Rosja jest, no to fakt, że nie będziemy mieli dostępu do powiedzmy najnowszych zdobyczy elektroniki, to nie dla skali całej gospodarki nie zaskutkuje. No i w związku z tym należy oczekiwać, że niestety raczej skutek będzie taki, że wzrost PKB w Rosji będzie większy niż to miało miejsce wcześniej. No i tak było, tak? W związku z tym można powiedzieć, że politycy stosują rozwiązania, które wynikają z MMT, ale nie można powiedzieć, że robią to świadomie, że są, nie wiem, znawcami ekonomii i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to po prostu funkcjonuje. W związku z tym można podawać całą masę przykładów jednostkowych, no ale ciężko mówić, że nie wiem, jakiś polityk skończył uniwersytet, jakiś tam studiował MMT i nagle doszedł do wniosku, że będzie rządził państwem według MMT. No, praktyka jest raczej taka, że jak przychodzi co do czego do rozwiązania problemów, tak jak COVID na przykład, no to się okazuje, że bierzemy te narzędzia, które zadziałają, tak? I na przykład wszystkie te tarcze antykowidowe, które no, były takie stricte wydawaniem ogromnych pieniędzy publicznych po to, żeby podtrzymać gospodarkę, nagle się używa, tak? COVID się skończył i nagle się okazuje, że może niekoniecznie, że tutaj trzeba oszczędzać, że deficyty, bla, 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 bla. No To trochę jak z socjalizmem. Zawsze jak ludzie pytają, gdzie socjalizm działał, to ja podaję przykład tych odbudowujących się państw zachodniej Europy po wojnie, które szły jakby w tym kierunku, ale dzisiaj nikt nie nazwie tego socjalizmem, no bo to odniosło sukces, a tej nazwy unikamy, no nie? No to akurat jest idealny przykład właśnie, jak to funkcjonowało w różnych krajach, w takiej Szwecji na przykład, ale w Niemczech wszędzie to po prostu, to można powiedzieć, że to był taki, chyba wtedy byliśmy najbliżej socjalizmu takiego według teoretyków socjalizmu. Wbrew pozorom nie Rosja, nie Związek Radziecki. No tak. Ja widziałem, że wczoraj właśnie na tym przeklętym portalu Twitter tam już udzielałeś się pod między innymi tym pytaniem, które zadałem teraz z Twittera i podałeś link do takiej pracy, która nazywa się Teoria współczesnych systemów monetarnych, opublikowanej przez Fundację Lipińskiego, której jesteś współtwórcą, tak? No, członkiem. Okej. Nie zakładałem, ale... I ale tutaj tak, wstęp zaczyna się od cytatu, który mi się bardzo podoba, z Johna Kennetha Galbraitha. Badania w zakresie pieniądza są w wyższym stopniu niż wszystkie inne działy ekonomii dziedziną, w której złożoność jest wykorzystywana w celu zaciemniania lub ominięcia prawdy, a nie w celu jej ujawnienia. I to bardzo ładnie współgra z takim moim poglądem na to, że właśnie są dwa takie sektory życia, czyli sektor finansowy i prawo, które jakby celowo wytwarzają pewien skomplikowany język właśnie po to, żebym ja, zwykły obywatel, nie mógł tego zrozumieć i potrzebował do tego wręcz kogoś, kto będzie pełnił funkcję takiego kapłana. I stąd bierze się takie moje pytanie, czy jesteś w stanie prosto w kilku słowach jakby streścić, gdzie i czym MMT, czyli nowoczesna teoria monetarna, różni się od tej neoliberalnej ekonomii, z którą stykamy się na co dzień i która jest traktowana przez jej powiedzmy piewców czy wyznawców trochę jak religia, czy czasami prawo fizyki, od którego nie ma ucieczki i koniec. Tak. No tu jest kilka. No, to jest tak, że właśnie odpowiedź jest dosyć trudna na to pytanie, bo tak jak wspominałem na samym początku, że MMT to jest taka dosyć wyspecjalizowana teoria. Ona się zajmuje tymi relacjami między wydatkami publicznymi a sektorem bankowym i tą publiczną kreacją pieniądza i jaki jest tego skutek, powiedzmy, wydatków publicznych. Natomiast to jeden element z większej całości, tak? I tutaj raczej jest postkeynizm się kłania, który jest właśnie takim teorią wszystkiego poniekąd, jeśli chodzi o ekonomię, taką w opozycji stojącą właśnie do tego mainstreamu. No i tutaj właśnie z takich różnic jest fakt, że to, co się uczy w podręcznikach, tak, generalnie chyba wszystkich, jest to, że ekonomia to jest teoria ograniczonych zasobów, tak, że ekonomia polega na tym, że wszystko jest ograniczone i trzeba to jakoś podzielić między
no, nieograniczony popyt, tak? No i jak to zrobić optymalnie, tak? No i że wniosek jest taki, że optymalnym sposobem na dzielenie tych ograniczonych zasobów są ceny, tak? Ceny mówią o tym, co jest rzadsze, w związku z tym tego jest mniej i powinno być tam inaczej dzielone, a czego jest więcej i tak dalej, i tak dalej. Cała że ceny są podstawową informacją. No i właśnie MMT pokazuje, jak i cały podkreślim, że to jest fałsz, tak? Że ceny zupełnie tak nie działają, tak? Że o cenach, na przykład a propos tej inflacji, tak? Co teraz, no do tej pory jeszcze, już trochę temat ucichł, ale nie całkiem, tak? Skąd się wzięła inflacja i tak dalej. To jest też, że MMT to jest tam druk pieniądza i inflacja gwarantowana i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że nie, że to jest podstawowy błąd, bo pieniądz to nie jest, nie pokazuje jaka jest, że przede wszystkim problem rzadkości to nie jest podstawowy problem, jakim się spotykamy, tak? Po pierwsze dlatego, że jak MMT pokazuje i każdy bankier to doskonale wie, pieniądz jest sztuczny, tak? To nie jest złoto, srebro, nic takiego, to jest kawałek papierka, tak? Obecnie, albo nawet nie, nawet to jest zapis elektroniczny, który w ogóle nie ma swojej wartości jakiejś wewnętrznej, tak? W związku z tym nigdy nie istnieje i nie będzie istniało ograniczenie podaży pieniądza, tak? Tutaj nie ma, że za mało pieniądza, który trzeba gdzieś tam dzielić, co generalnie w tych teoriach, czy też wypowiedziach różnych ekonomistów się przebija, tak? No, mamy tam ograniczony pieniądz, nie możemy wydać na to, nie możemy wydać na tamto, no bo mamy ograniczoną tą pulę pieniądza, tak? I to jest ta analogia do gospodarstwa domowego. Okej, ale państwo drukuje pieniądze, ma tu monopol na druk pieniądza i nie może się pieniądze skończyć, tak? Więc to jest jeden taki, no, poważna sprzeczność z tą obecnie funkcjonującą zazwyczaj teorią. Druga sprzeczność jest taka, że kolejnym takim ważnym zasobem jest praca, tak? No i tutaj jest taka kwestia, że generalnie no, w większości państw na świecie to nie jest zasób, który jest ograniczony, ale problemem nie jest to, że już zbliżamy się do tej granicy, tak? Nawet w Polsce się cieszymy, że mamy bardzo niskie bezrobocie, ale jeżeli spojrzymy na stopę zatrudnienia, no to ona wcale nie jest jakaś rekordowa, tak? Tu jest jeszcze sporo do zrobienia. W związku z tym też nie można powiedzieć, że na obecnym etapie rozwoju dużej liczby gospodarek problemem tego ograniczenia jest podaż pracy, tak? W związku z tym też nie można powiedzieć, że te dwa podstawowe elementy tego całego naszego gospodarowania są ograniczone, tak? Inne są, tak? Jeżeli pójdziemy w głąb, tak? No to wiadomo, że im w głębiej idziemy, tym pojawia się problem ograniczenia, tak? Że no mamy ograniczoną liczbę, nie wiem, komputerów, traktorów, samochodów, bla, 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 ale mówimy o takim poziomie ogólnoekonomicznym, tak? Także problemem nie jest, i w związku z tym te ceny, które raz, że ceny są wyrażone w pieniądzu, dwa, że no można powiedzieć, że głównym takim naszym zmartwieniem jest to, czy mamy pracę, czy nie mamy pracy, czyli te jedne z najważniejszych elementów gospodarowania, na stanie jeden w ogóle nigdy nie będzie ograniczony, a drugi na obecnym systemie też nie musimy się martwić, że jest ograniczony, powoduje to, że ten pieniądz, konkluzją taką logiczną jest to, że pieniądz nie wyraża w takim ogólnym poziomie właśnie tego problemu dzielenia, nie informuje o tym, jak co jest rzadkie, tak? W związku z tym, o co tutaj chodzi, tak? Czyli jaki jest cel gospodarowania. I tutaj się okazuje, że postkeynesianizm i MMT mówi, że problemem nie jest czym się ekonomia powinna zajmować i zajmuje, nie jest dzielenie ograniczonych zasobów, tylko wzrost gospodarczy, jego kształt, jego podział tego wzrostu gospodarczego, no i generalnie właśnie dobrobyt ludzi w ten sposób, tak? I to oczywiście powoduje to, że patrzymy zupełnie pod innym kątem na całą gospodarkę i inne cele formułujemy. Naszym celem nie jest optymalne podzielenie istniejących zasobów. Z punktu widzenia jakiegoś tam, nie wiem, rozwiązania równania matematycznego, tak? Mamy tam równanie, optymalizujemy jakiś tam simplex, jak to się tam robiło, jakimiś tam metodami informatycznymi i po prostu mamy wynik, jak powinno to wyglądać i tym naszym metodą, która tam decyduje, są ceny w gospodarce. Nie wiem, zastanawiamy się właśnie, jak powinno wyglądać, kto powinien zarabiać mniej, kto powinien zarabiać więcej, co tu możemy zrobić, żeby się nam wszystkim lepiej żyło. I już możemy się zastanawiać nad tymi kwestiami właśnie ekologicznymi i tak dalej. Więc zupełnie zaczynamy patrzeć i rozmawiać na inne tematy niż w przypadku tej szkoły neoklasycznej. Co mi się wydaje widać też, co ich interesuje, a co interesuje właśnie
innych takich. No właśnie na podstawie tego, co mówisz i na podstawie tego, co już wiem do tej pory, jakby MMT, nowoczesna teoria monetarna, kojarzy mi się z kilkoma takimi postulatami, które jakby te neoliberalne paradygmaty no starają się im zaprzeczać. Czyli po pierwsze to jest to, że neoliberalni ekonomiści straszą nas długiem publicznym i to chyba nie ma żadnego znaczenia. Po drugie właśnie to, że pieniądz jest nieograniczony i bierze się znikąd i tak naprawdę możemy go dodrukowywać. No właśnie, czy tak naprawdę w nieskończoność? Tak. Więc tutaj, jeśli chodzi o pieniądz, to jest sprawa z jednej strony bardziej skomplikowana, a z drugiej strony prostsza. To a propos tego cytatu, który przytoczyłeś na samym początku. Mianowicie MMT, właśnie tak jak wspominam, jest taką dosyć specjalistyczną teorią i koncentruje się na emisji pieniądza przez bank centralny, tak? Natomiast problem w cudzysłowie jest taki, że ponad 80% pieniądza, który używamy, czyli który funkcjonuje w gospodarce, jest kreowany przez banki komercyjne, tak? No i to jest jeden z zarzutów tam postkeynesiystów do MMT, że oni się tam za bardzo fokusują na tym elemencie kreacji pieniądza, podczas gdy, mówię, 80-90% pieniądza, a czasem nawet prawie 100% jak w Szwecji, która notabene ma problem z tym, że ludzie przestali używać pieniądza takiego właśnie zwykłego, praktycznie, jest kreowane przez banki komercyjne, tak? W związku z tym no przez to, że one powstają przez kliknięcie na klawiaturze, tak, w systemach komputerowych banków, powoduje, no, że jest on nieograniczony, tak? A dwa, że w związku z tym problem inflacji jest zupełnie gdzie indziej, tak? No bo jeżeli, nie wiem, państwo, nawet tak mówię o Polsce, tak? W Polsce jest to właśnie koło tam emisja pieniądza przez bank centralny to jest tam około 10%, to się zmienia. No to jeżeli za 90% pieniądza odpowiadają banki komercyjne, które mają wywalone na to, jaka jest inflacja, może nawet się cieszą, jak stopy procentowe banku centralnego rosną, bo przecież mamy teraz rekordowe zyski banków, tak? W tej całej obecnej sytuacji. I że one by się raczej ucieszyły, nawet gdyby była większa inflacja, no to sorry, no to tutaj ta dyskusja o drukowaniu pieniędzy i inflacji jest w ogóle bez sensu, kiedy się zna podstawowy fakt, który jest dostępny na stronie NBP-u. Oczywiście ta tabelka, trzeba się do niej dokopać, ale to nie jest tajna wiedza, tak? Także wszystkie banki, wszyscy, którzy siedzą w rynkach finansowych i rzeczywiście no, są specjalistami, z tego żyją, to oni to o tym doskonale wiedzą, tak? Bo inaczej no, raczej by się nie utrzymali na tym rynku, tak? I tu w ogóle taka ciekawostka, że twórca, no, ten taki można powiedzieć pierwszy inspirator MMT, Warren Mosler, to on jest na dobrą sprawę, dalej funkcjonuje jako jeden z dużych inwestorów na rynkach finansowych amerykańskich, tak? Więc tutaj jeszcze, no bo zapomnę a propos też poprzedniego pytania, tego całego, tej narracji całej, tak? To ja miałem właśnie taką ciekawą dyskusję na Twitterze zresztą z kontem PKO Banku, tak? Bo oni tam co pewien czas mówią, że podaż pieniądza, coś tam się zmieniła, podaż pieniądza tam wzrosła, podaż pieniądza spadła, bla, bla, bla. I ja za każdym razem im piszę, że to jest nieprecyzyjne, tak? Bo to nie podaż, że liczy się popyt na pieniądze. Skoro podaż pieniądza jest nieograniczona i banki kreują pieniądz na życzenie klientów, tak? Czyli chodź do nas, udzielimy ci promocyjnego kredytu, tak? Więc udzielą tyle kredytu, ile przyjdzie konsumentów, oczywiście wiarygodnych konsumentów, no ale wiadomo, gdzie jest ta siła, tak? Gdzie ona działa. No to żeby to było precyzyjnie, to się powinno mówić, że popyt na pieniądz zmalał, wzrósł i tak dalej, bo to jest sedno i to nie jest mylące, tak? Bo to wiadomo w tym momencie, co jest tą siłą decydującą o ilości pieniądza w obiegu, tak? No to co mi odpisali? No, ale w literaturze przyjęło się pisać, że się mówi podaż pieniądza. No i sorry, że to jest właśnie mylące, że to utrudnia zrozumienie tego i sugeruje, że właśnie kwestia tej inflacji i tak dalej jest po stronie podaży pieniądza, kiedy oni o tym wiedzą doskonale, ale piszą, że sorry, przyjęło się tak. No nie wiem, na ile można wierzyć rzeczywiście tak bezmyślnie, bo się przyjęło, a na ile pełni to jakieś inne tam role, to już nie będę wnikał, no bo
nie ma takiej potrzeby. Ale no tak to właśnie funkcjonuje, tak? No tak, dalszy krok jest taki, że później pojawia się redaktor Mazurek i opowiada ludziom o ekonomii, mówiąc o niej przysłowiami, bo tak się przyjęło mówić. I że bez pracy nie ma kołaczy. No właśnie, a propos pracy, bo wiem, że też nowoczesna teoria monetarna stoi w sprzeczności z pewnym też badanym na lewicy postulatem, jakim jest gwarantowany dochód podstawowy, a MMT raczej zamiast tego postulowałoby gwarancję zatrudnienia. Dlaczego? To tak. Przypomniało mi się, bo to podglądałem wcześniej, co mówiłeś na kanale i było tam pytanie dotyczące właśnie takie bardziej... Egzystencjalne? Miałeś je zadać, ale ja uciekło mi to pytanie, a ty miałeś je zadać, jeszcze ktoś ci miał przypomnieć na czacie. Tak, już je mam. To dawaj, bo ono pasuje tutaj. Jak poradzić sobie z kryzysem egzystencjalnym, który powstaje, gdy dowiadujesz się, że biedny jest biedny, tylko dlatego, że państwo na to pozwala? Dlaczego państwa na to pozwalają? No właśnie, bo to się łączy jedno z drugim. To jak studiowałem jak pisałem tą monografię o MMT, no to właśnie doszedłem do tej części o gwarancji zatrudnienia i tak patrzyłem, jak to wygląda, bo generalnie ujęcie jest takie, że jest coś takiego jak stopa inflacji nie podnosząca, stopa procentowa nie podnosząca bezrobocia, tak? To się tam najmu nazywa, bla, bla, bla. Ale która jest bardzo popularna tam w tych wszystkich rozważaniach tych banków centralnych, ale cała idea polega na tym, że jest bufor bezrobotnych, który trzyma płacę na odpowiednim poziomie, tak? Na zasadzie takiej, że panie Janeczku, na pana miejsce jest tutaj 100 chętnych, tak? Nie będzie mi pan tutaj o podwyżkę gadał, tak? No wiadomo jak to działa, oczywista sprawa, tak? W związku z tym ja znalazłem nawet cytaty dokładnie na takiej zasadzie jak z Farkada, tak? Farkada ze Shreka, tak? No, jesteście bezrobotni, ale jest to koszt, na który jestem w stanie się zgodzić, tak? I to wielu ekonomistów, nawet późniejszych tam amerykańskich się, można powiedzieć, bezpośrednio tak mówiło, tak? Czyli no sorry, no chcemy mieć niską inflację, no musimy mieć parę milionów ludzi, czy tam ileś tysięcy ludzi bezrobotnych, no bo oni trzymają te oczekiwania płacowe w ryzach. Tak? A propos właśnie cen i tak wartości i tak dalej, i tak dalej. No ale się okazuje, że są lepsze rozwiązania niż trzymanie ludzi na bezrobociu jako sposób kontroli nad pracownikami, tak? No bo o co tutaj chodzi? Można stworzyć bufor zatrudnionych, tak? Czyli właśnie gwarancja zatrudnienia, bo państwo w związku z tym, że zawsze może zapłacić, bo kreuje pieniądze, może stworzyć taki bufor ludzi, dać im pracę, taką pracę, która byłaby przydatna społecznie, bo to nie o to chodzi też, żeby, nie wiem, kopać dołu i je zasypywać, tylko pracę, którą jest pożyteczna społecznie, a propos właśnie ograniczoności zasobów, rzeczy, które można pożytecznie zrobić jest na tyle dużo, że spokojnie każdy bezrobotny znajdzie zatrudnienie nie ma problemu, tak? Tutaj tylko jest tym nie ma problemu. W związku z tym mamy dwie sprawy załatwione. Jedna sprawa, likwidujemy bezrobocie. 2, pojawiają się usługi, które biznes nie realizuje z powodów różnych, bo mu się nie opłaca oczywiście, ale dlaczego mu się nie opłaca, to przyczyn może być mnóstwo. A 3, no właśnie rozwiązujemy problem ten egzystencjalny poniekąd. No, oczywiście tam są pewne kwestie dotyczące tego, że ta praca w ramach gwarancji zatrudnienia no jest raczej w okolicach płacy minimalnej. Tak? Nie łudźmy się, że to jest tam wysoko płatne stanowiska, bo sama idea programu gwarancji zatrudnienia na tym polega właśnie. No i dzięki temu właśnie mamy tą niską inflację, że ludzie mają pracę, ale też nie są to zarobki tam prezesowskie. Tak? No i w związku z tym, a propos właśnie konfliktu sprzeczności z podstawowym dochodem gwarantowanym, to jest taka, że raz, postkęsiści w tym MMT wychodzą z założenia, że praca generalnie jest czymś dobrym, tak? To charówka jest zła, natomiast praca jest czymś dobrym. Więc właśnie raczej kwestie ograniczania czasu pracy, tak, nam 35-godzinny tydzień pracy i tak dalej, w ten kierunek idziemy. Część pracy, praca na pół etatu, no, wszystkie te rodzaje kombinacji, ale właśnie żeby
skorzystać z tych pozytywnych rzeczy, które praca niesie ze sobą, to raz, a dwa, dostarczanie pewnych rzeczy, tak? No bo jak mamy gwarantowany dochód podstawowy, no to raz płacimy ludziom, ja to odbieram trochę na zasadzie takiej, że macie tu kasę i idźcie sobie, nie zawracajcie nam głowy, tak? Dwa, że dalej nie mamy tych usług, które są potrzebne, tak? Z których każdy wie, że są potrzebne. No bo nie płacimy za to ich wykonywanie, tylko dajemy ludziom pieniądze. Jak komuś się chce, no to okej, ale nikogo do niczego nie zmuszamy, tak? Plus powodujemy inflację, tak? No bo dostarczamy dochody, ale nie dostarczamy żadnych usług z tym związanych, tak? A tutaj płacimy ludziom, ale oni coś robią, tak? W związku z tym nie działa to, nie zwiększa to inflacji. A trzecia jest taka kwestia, że jeśli chodzi o gwarantowany dochód podstawowy, no to jest też ryzyko takie, że te pieniądze będą szybko przejmowane przez kapitalistów, tak? No nie wiem, wynajmujesz mieszkanie, no i kapitalista, twój landlord się dowie, że tam dostajesz, nie wiem, 1000 zł gwarantowanego dochodu podstawowego. No, przepraszam, tak? Panie Wojtku, musimy panu czynsz podnieść, tak? No dobrze, jestem miłym landlordem, nie podniosę o 1000 zł, podniosę tylko 500 zł, tak? Panu czynsz, tak? I to są też takie ryzyka. I jeszcze jedno ryzyko, które dla mnie jest bardzo istotne, które się rzadko pojawia w tych dyskusjach na temat gwarantowanego dochodu podstawowego, to jest to, że dzielimy ludzi na lepszych i gorszych, tak? Można powiedzieć, akurat u nas to jest idealne, tak? No bo kto dostałby gwarantowany dochód podstawowy? No prawdopodobnie obywatele państwa, tak? Czyli tak jak mamy teraz na przykład uchodźców z Ukrainy, no to my sobie tutaj, każdy Polak z dowodem osobistym dostaje jakąś kasę, niech będzie 1000 zł, a imigranci z Ukrainy, przepraszam bardzo, no niestety, tak, no wy tu pracujcie na nas, my wam zapłacimy może trochę więcej, bo nas stać, no ale przepraszam, ja tu jestem panem i proszę mi tutaj ogarniać rzeczy, tak. To mi się trochę przypominają te Zjednoczone Emiraty Arabskie i tak dalej, gdzie jest kasta członków, obywateli, tak, na których pracują miliony Filipińczyków i tak dalej, i tak dalej. To jest tak w tej zasadzie, tak? Oni wszyscy otrzymują gwarantowany dochód podstawowy za to, że są urodzonymi Saudyjczykami, powiedzmy. No tak. Oczywiście ten gwarantowany dochód jest odpowiednio wysoki, no ale ktoś musi na nich robić, tak? Jest no wysoki, jest ich garstka też, no nie? Tak. Ale tutaj też pojawiło się pytanie przy okazji właśnie gwarantowanego zatrudnienia od użytkownika Kurokrat na czacie. Pytanie brzmi, no a czas, siły i możliwości. Gwarancja zatrudnienia nie ustawia studentów, którzy powinni się uczyć, a nie chwytać robotę gwarantowaną. Osoby, które nie są w stanie się chwycić roboty, podobnie. No ale ja rozumiem, że generalnie nowoczesna teoria monetarna zakłada też jakąś formę państwa opiekuńczego, wspierającego chociażby studentów, czy osoby, które po prostu nie mogą pracować, no nie? Jak, zdecydowanie, to nie jest. Podstawowa kwestia jest taka, że gwarancja zatrudnienia to nie ma zastępować obecny system, tylko ma uzupełniać obecny system, tak? Bo to też trzeba, żeby uniknąć, to akurat całkiem drobne było ta uwaga, czy też pytanie, żeby nie skończyć dwoma rzeczami, tak? Czyli żeby nie stworzyć systemu, który może nie bezpośrednio, ale zmusza ludzi do pracy, tak? No macie gwarancję zatrudnienia, no to sorry, no co mnie tam twoja depresja interesuje, nie chcesz pracować, to ci odetniemy od wszystkiego, tak? Bo możesz pracować, tak? Takie tendencje to są niebezpieczne. Jak najbardziej, oczywiście to o tym trzeba pamiętać. I takim kolejnym ryzykiem jest też to, zwłaszcza w neoliberalnych krajach, takich na przykład jak Polski, że zacznie się na przykład urzędników publicznych przesuwać, tak? Z wyżej płatnych, normalnych stanowisk do gwarancji zatrudnienia, tak? I będą wykonywali to samo za niższe stawki w ramach programu gwarancji zatrudnienia. To nie o to chodzi, tak? Nie o to tutaj chodzi, więc nie, to ma być system uzupełniający. Są ryzyka, tak? To fajnie, że to pytanie padło, żeby właśnie pokazać, że to nie jest takie super ekstra i tak dalej, nie ma tutaj zagrożeń. No ale na pewno jest to lepsze niż pod każdym względem, niż fakt, że musimy mieć bezrobotnych, żeby ludzie, pracownicy nie podskakiwali za bardzo. No tak. Bo mam 3 tańszych na pańskie miejsce, panie Areczku. No dobrze, a odnosząc się tak do tytułu twojej pracy, przypomnę, nowoczesna teoria monetarna i możliwości jej wykorzystania w warunkach polskich. Czy w warunkach polskich istnieją jakieś specyficzne obszary, w których nowoczesna teoria monetarna miałaby zastosowanie według ciebie w pierwszej kolejności? Albo mogłaby mieć, albo powinna mieć? No ja walczę o wprowadzenie pilotażu gwarancji zatrudnienia. Okej. Tak, bo generalnie w Polsce bezrobocie jest bardzo niskie, ale są powiaty, które mają
parunastoprocentowa, nawet 20% weszła. No jest chyba jeden powiat, który ma 20% bezrobocie, tak? W związku z tym jak najbardziej jest, mi się wydaje, nawet bardzo dobry czas, żeby tego rodzaju rozwiązania wprowadzać. Zwłaszcza, że taki pilotaż by się zaczął od pracy, od oferowania pracy osobom, które nie mogą pracować w standardowych warunkach, tak? Z powodu różnego rodzaju trudności z pracą, tak? Jest ich cała masa, długotrwale bezrobotni, nie wiem, matki wychowujące dzieci i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś, co uważam, że mamy ministrę pracy, tak, która była swego czasu w Razem, tak, więc liczę, że tutaj jest szansa, żeby coś takiego może się udało nawet wdrożyć, więc z takich rzeczy, które mi się wydaje, co jest takie bardzo amentowskie, tak w rance zatrudnienia, jest możliwe do wprowadzenia choćby jako pilotaż. Natomiast z takich bardziej ogólnych kwestii, to na pewno takim ograniczeniem, który jest, można powiedzieć, nie do przeskoczenia, jeśli chodzi o prowadzenie polityki gospodarczej w duchu MMT, jakbym to ujął, to jest nasze konstytucyjne ograniczenie długu publicznego, tak? Które jest kulą u nogi, którą się obchodzi na wiele sposobów, jak to już tam się pojawiało, tak? Albo wypychanie wydatków poza tą pulę, która wchodzi w skład tego długu publicznego, albo inne tutaj sztuczki, ale fakt pozostaje faktem, że jest to takie utrudnienie, które na dobrą sprawę nie widać szans politycznych, żeby to zmienić, tak? I na pewno jest to takie istotne ograniczenie, nie do ominięcia, bo już się udało to raz ominąć, ale na pewno nie jest to coś, co by nam pomagało. Plus jeszcze mamy unijne podobne ograniczenia, tak? Traktatowe mamy właśnie też ograniczenia dotyczące długu publicznego i deficytu budżetowego, które tam są pewne furtki, wyjścia i powiedzmy są lepsi i gorsi. Były kraje unijne takie jak Niemcy czy Francja, które nie przestrzegały traktatowych zobowiązań i nic im się nie stało, ale była taka Grecja, która też miała takie ograniczenia i nagle się okazało, że jest to bardzo źle i trzeba ich tutaj pokazać, gdzie jest ich miejsce. Więc są jeszcze tego rodzaju ograniczenia, jeśli chodzi o prowadzenie, realizację w szerszym zakresie, tak? Bo punktowo to jedna sprawa, a tak, żeby bardziej ogólnie iść w tę stronę, to jest inna sprawa. Ale zobaczymy, bo to też sytuacja jest dynamiczna, jeśli chodzi o Niemcy, które mają też problemy, może przestaną być hamulcowym. Tylko widzisz, w Polsce jest trochę pewnie jak w Stanach Zjednoczonych z tym neoliberalizmem, może nawet bardziej, bo próbujemy być świętsi od papieża z neoliberalnym podejściem do rzeczywistości. I faktycznie pokutuje to, że uczy nas się w szkole na podstawach przedsiębiorczości tych prostych zasad fizyki wręcz, czy religijnego dogmatyzmu neoliberalnej ekonomii. Teraz, kiedy powstał najpotężniejszy kanał na polskim YouTubie, który traktowany jest jak zasięgowa telewizja, czyli ten kanał Zero Stanowskiego i ekspertem od ekonomii został tam Gwiazdowski. Czy masz jakiś pomysł, jak walczyć z tego typu narracjami? Jak je rozbijać w przestrzeni publicznej? Czy w ogóle jest na to szansa, żeby gdzieś od tego religijnego dogmatyzmu odejść? No bo jak zaczynasz rozmowę, nie wiem, przy rodzinnym stole, to zawsze w pewnym momencie dojdziemy do tego, że tak już w życiu jest, tak już w życiu bywa, tego się nie da zmienić, etc., co tak naprawdę dotyczy rzeczy, na przykład ekonomii, które nie jest tak, że się tego nie da zmienić, czy nie jest to prawo fizyki, tylko to jest pokutujący jakiś mit od pokoleń, nie? Czy mamy jakieś takie narracyjne narzędzia, żeby coś z tym zrobić? To jest trudno, tak, bo generalnie to jest też taka kwestia, może takim, jeśli chodzi o narrację w Polsce, to nie neoliberalną, to jest Balcerowicz, tak, i jego całe zaplecze, tak. Problem jest taki, że może oni sami z siebie nie są jakąś wielką instytucją, ale mają dużo pieniędzy, tak, i generalnie w taki czy inny sposób są w stanie tą narrację pchać w wielu różnych ośrodkach, biorąc pod uwagę jeszcze pokolenie osób, które dominuje w naszych mediach, które się wychowało na takiej narracji, bo innej wtedy nie było, tak? Byliśmy tacy normalnie
święci właśnie, jak wspomniałem, od papieża, tak jak upadł komunizm, to nagle się staliśmy tacy, kurczę, hardkorowi kapitaliści. Jak byliśmy komuniści, tak nagle staliśmy się tacy sami, nawet bardziej komuniści, kapitaliści, tak? No i to są ci ludzie, którzy na takim zostali wychowani, to pada na dobry grunt. W związku z tym nowe inicjatywy no, są na starcie w gorszej sytuacji, tak? Mają mniejszy dostęp do mediów, mniejsze pieniądze. No i tutaj Zygmuntowski robi ogromną robotę i całe PSE, próbując jakoś tą narrację pchać, no ale to wymaga dużo pracy, dużo wysiłku. No i to też jest taka ogromna dyskusja, zwłaszcza na Zachodzie, dotycząca tego, jak to się stało, że no bo była dominacja keynesizmu, powiedzmy do lat 70. i potem nagle stała się kompletna dominacja neoliberalna dnia dzisiejszego. Jak to się stało i co z tym zrobić? No i generalnie takie mało optymistyczne wnioski padają, że to stare pokolenie musi po prostu wymrzeć, tak? Bo oni już swojej opinii nie zmienią. No i z moich doświadczeń, jak rozmawiam z różnego rodzaju ekonomistami, no to tak jest, tak? Nie wiem, nie znam MMT, nic na ten temat nie czytałem, coś tam usłyszałem i wiem, że ta teoria jest zła, tak? I nie ma opcji, od naukowców bym się spodziewał, że coś tam przeczytają, coś tam skomentują, a to takie klisze lecą po prostu prosto z Twittera, tak? Post z Twittera, bo drukowanie pieniędzy, bla, bla, bla i na tym się dyskusja cała kończy. I że chcecie zlikwidować biedę ustawą, co zawsze jest jakimś takim żartem a propos centralnie sterowanej gospodarki. Tak, a najlepsze jest to, że jak najbardziej ustawą da się zlikwidować biedę, co jest wiele przykładów, tak? No, ale no właśnie tak to wygląda. Więc kompletny jest brak, w sensie, no właśnie ta narracja, tak? No to co cytowałeś, ten cytat, właśnie to wszystkim polecam, bo to jest online mmt.fundacjaglińskiego.pl. To jest ta moja książka, tylko taka uproszczona i taka bardziej w formie popularno-naukowej zresztą. No i ona jest takim moim, powiedzmy, wkładem w to, żeby lepiej zrozumieć, czym MMT jest, bo to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bardziej zniuansowane niż takim prostym przekazie. No ale ten prosty przekaz, jak się okazuje, jest narzucany przez przeciwników, przez właśnie ten mainstream, tak, żeby zdyskredytować. I nawet jeżeli oni coś tam starają się zrozumieć, no to potem tak to interpretują, żeby wyszło troszeczkę na zasadzie właśnie różne sposoby dyskredytacji tej szkoły. Jak przychodzi co do czego, to albo się nagle okazuje, że odkrywają Amerykę na nową, tak? Wielcy tutaj zaskoczeni, a potem jak ktoś im wrzuci cytaty tam sprzed dekad, które o tym już mówiły, takiego Kaleckiego na przykład, który pisał w latach 40., tak? Że on tym już mówił. Nawet Keynes o tym pisał, oni, ale gdzie? Przecież ja to dopiero odkryłem, tak? Że jakąś tam zależność, tak? I ręce opadają, tak? No ale no, Polska na Zachodzie się z tym borykają już tyle lat, więc tutaj no słabo to na razie idzie, no ale liczę na to, że jak mamy te wyzwania dotyczące właśnie klimatu, kwestie, nie wiem, postwzrostu, tak, czy jakie są nasze cele gospodarowania jako takie, to w tych dyskusjach one może jakoś właśnie spowodują szerszy namysł na temat tego, co można robić, czego nie można i jak funkcjonujemy i może coś tu się złamie, no ale póki co słabo to idzie. No właśnie, bo wspomniałeś teraz jeszcze o postwzroście. Jak się ma MMT do postwzrostu? Bo z tego, co mi się wydaje, no to jakby takim celem, jednym z celów nowoczesnej polityki monetarnej jest jednak ten wzrost gospodarczy. Dobrze rozumiem? No nie, no właśnie nie, bo mówię, MMT się skoncentruje na tym, co robi wydatki budżetowe, bank centralny i pieniądz, tak? No jeszcze tam gwarancja zatrudnienia ale to też jako metoda właśnie walki z inflacją, czyli inflacja, tak? Jeszcze żeby do tego dołożyć, tak? I na dobrą sprawę tyle, tak? Ona innych kwestii za bardzo nie porusza, tak? Nie rozwija. W związku z tym oczywiście można tutaj ciągnąć, tak, logiczne, jeżeli jest A, z A wynika B, no to idziemy dalej, wynika C i tak dalej i dojdziemy do kwestii związanych z postwzrostem i tak dalej. Natomiast nie jest to per se traktowane, tak. MMT, jak i cały post-keynesianizm skoncentruje się raczej na tej stronie właśnie podażowej, wychodząc z założenia tego, co wspomniałem na początku, że nie ma problemu właśnie z pieniądzem, czy też z bezrobociem. Natomiast
to jakie powinniśmy sobie kształtować cele gospodarowania, no to tutaj jest takie raczej pytanie otwarte. No raczej pokazuje, że mamy większy wybór tych celów niż mainstream Okej, mówi, tak? okej. Że spokojnie stać nas na to, żeby inwestować właśnie więcej w ochronę środowiska, żeby nie inwestować tam w paliwa kopalne, żeby więcej wydawać na ochronę zdrowia i tak dalej, czy robić jakieś wielkie inwestycje, na przykład niezbędne, nie wiem, stać nas na to, żeby budować elektrownię atomową i tak dalej, ale tylko tyle, tak? Mówi, że stać nas na to, powiedzmy. Są pewne ograniczenia, ale generalnie nas stać, natomiast co sobie wybudujemy, czego nie zrobimy, no to już jest tak kwestia polityczna, tak? I to jest właśnie, bo to jest też ważna kwestia, która chciałem, żeby wybrzmiała, która też tam się pojawiła na samym początku, a propos właśnie tej fizyki, tak? Że mainstream stosuje ten sprytny zabieg taki socjotechniczny, można powiedzieć, bo to jest kwestia manipulacji językiem i ludźmi, że pozycjuje się, że mainstreamowa ekonomia to jest taka jak Newton, tak? Prawa Newtona, prawa fizyki, one po prostu obowiązują i w związku z tym każdy, kto próbuje im przeczyć, no to jest głupi, tak? Do wariatkowa powinien iść, no bo można przeczyć prawom fizyki, no ale jak się takich ludzi traktuje? No wiadomo, jak się ich traktuje, tak? No postkeynesianizm i w ogóle cały heterodoks, bo to nie jest tylko postkeynesianizm i MMT, mówi, że no nie, że to jest nauka społeczna, tak? I na tym łatwo to sobie uświadomić, tak? Że mówimy o nauce społecznej. W związku z tym, jeżeli mówimy o nauce społecznej, to każda ekonomia jest ekonomią polityczną, tak? I od tego się zaczęło w ogóle. Adam Smith to była ekonomia polityczna i pierwsi ekonomiści, ci klasycy to byli polityka ekonomiczna, dla nich to funkcjonowało, tak? Funkcjonowanie państwa, czyli polityka, tak? Potem właśnie była ta zmiana. No i teraz właśnie ten MMT, postkeynesianizm i w ogóle cały heterodoks mówi, że nie, to jest prawa polityczne, polityka społeczna, w związku z tym to politycznie sobie ustalamy, co chcemy robić i ewentualnie teoria nam mówi, w jakim zakresie jesteśmy to w stanie osiągnąć, tak? I to począwszy od właśnie, nie wiem, czy na wzrost nam zależy, jak dzielić ten wzrost PKB, tak? Co zrobić z emeryturami, tak? Czy trzeba będzie rzeczywiście dłużej pracować, czy nie? I tak dalej. Ile ma iść pieniędzy na, nie wiem, na wojsko, na szkoły i tak dalej. To już są kwestie polityczne, które po prostu, no, teoria sama z siebie nie mówi, tak? Nie jest na tyle szczegółowa. Z definicji niejako jest na tyle ogólna, że nie mówi, co należy robić, tylko mówi, czy da się zrobić, ewentualnie w jakim zakresie, tak? No właśnie, jeszcze mi się przypomniało w tym kontekście to traktowanie PKB jako jednoznacznego takiego miernika, czy jest dobrze, czy jest źle, no nie? Że strzałka zielona w górę dobrze, czerwona w dół źle i koniec, kropka. Taki jakby jednoznaczny miernik tego, czy gospodarka jest w dobrej kondycji, czy nie. To jest właśnie ten stały wzrost. Tak. To jest taki mało, właśnie, to ja nie wiem, z czego to wynika, no bo to jest dosyć oczywiste, że jakieś to już nie wnikajmy, że jest cała masa lepszych wskaźników takiego celu, w którym powinniśmy dążyć, czy kierunku, w którym powinniśmy dążyć, na ile to realizujemy. No nie wiem, kwestie zdrowotne, tak, żeby już daleko nie szukać. Jest cała masa wskaźników, które to lepiej robią. No, jak ktoś zawsze mówi o tym, że PKB ma tam rośnie, bla, bla, bla i tak zawsze mi się przypomina to, że Stany Zjednoczone często się mówi o tym, że są najbogatszym krajem trzeciego świata, tak? Z powodów, wiadomo, tam służba zdrowia i tak dalej, że 10% najbiedniejszych Amerykanów jest biedniejszych niż, z tego co pamiętam, 10% najbiedniejszych tam Słowaków, czy jakieś takie, akurat to mniejsze znaczenie, które dokładnie kraj europejski tu przytoczymy, ale mimo tego, że PKB per capita w Stanach Zjednoczonych no jest dużo wyższe niż w praktycznie wszystkich krajach europejskich z wyjątkiem rajów podatkowych, tak? Więc wszyscy to niby wiedzą, tak? Ale jakoś tak to się utrwaliło, to już nie wiem, może z jakimś socjologiem społecznym trzeba by rozmawiać, z czego mu tak jest, no to ja już mogę to odbywać. Dzisiaj widziałem, jak Jakub Żynis, też z partii Razem, publikował krótkie wideo na Instagramie o Stanach Zjednoczonych i o tym, jak wiele jest tam ślubów osób nieletnich z osobami dorosłymi i to jest legalne, no nie? Także to tyle, jeśli chodzi o najszczęśliwsze państwo świata i najpotężniejsze państwo świata. Dobrze, to jeszcze parę pytań z mediów społecznościowych.
które tutaj mi gdzieś wpadły w oko. Marcin Dębski ma 2 pytania. Czy MMT zostałoby cieplej przyjęte przez zwolenników ekonomii głównonurtowej, gdyby wykazać im, że MMT nie stanowi zagrożenia dla klubu paryskiego, Banku Światowego, IMF i nie przekształca architektury finansowej świata w stronę równości międzypaństwowej? No to jest tak, jak wspominałem o tych bankach, tak? I o tym, że banki mówią, że jest tam podaż pieniądza, zamiast mówić, że jest popyt pieniądza, mimo tego, że wiedzą, jak to funkcjonuje, tak? Więc ci wszyscy eksperci na tych rynkach finansowych, tych bankach centralnych i tak dalej, oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, że MMT, że MMT dobrze opisuje funkcjonowanie tej ich działki, tak? Więc to nie jest przyczyna tego, że oni tam czegoś nie rozumieją, albo czują się zagrożeni, albo że nie czują niezagrożeni. To przyczyny są tutaj zupełnie innej natury, tak? Albo kwestia, no tak właśnie było, że tak nas nauczono, to tego się będziemy trzymać, jest dobrze, po co drążyć, tak? Bardziej w tym kierunku. Oho, coś nas tutaj rozłączyło. Coś nas tutaj rozłączyło. Spróbuję połączyć się na nowo. Rozłączyło nas coś, słuchajcie, w kluczowym momencie. I chyba nie mogę się połączyć z powrotem, aczkolwiek próbuję. O, już widzę i słyszę. Dobrze. Na chwilę. Tak. Tak. O, proszę, możemy kontynuować. Dobra, to lecimy z następnym pytaniem, bo już chyba tam to powiedziałem. Tak, dobrze. Pytanie od tego samego użytkownika, też od Marcina Dębskiego. Na ile prawdopodobne jest jeszcze większe rozbuchanie amerykańskiej banksterki i prywatnego kapitału w Polsce, gdyby nasi rządzący postanowili dziś uznać zasadność MMT? Na ile zasadna jest obawa, że ta cała zabawa skończy się pompowaniem kasy w korporacje? A to jest też bardzo dobre pytanie, bo była taka dyskusja, ciągle się toczy, tak? Czy wsadzić naszego szefa Banku Centralnego Glapińskiego do więzienia, czy go nie wsadzać, tak? No i z jednej strony, że tutaj inflacja, drukowanie, bla, bla, bla. Ostatnio jakieś durne hasło ze strony tam silnych razem krąży na temat tego, że tutaj mega deficyt Banku Centralnego jest. No a z drugiej strony, że tutaj właśnie bardzo dobrze, że tam nie podnosił tych, że jednak podniósł te stopy procentowe i że to było źle, tak? Zwłaszcza ta od strony zwolenników MMT takiej było, że nie trzeba było podnosić tych stóp procentowych w ogóle, tak? No i w świetle tego pytania się okazuje, że no, można powiedzieć, że Glapiński, no wydaje mi się, że jest świadomy dosyć tego, że na pewno jest świadomy, co mówi MMT, mówię postkańsiści, bo ma tam wśród swoich doradców profesora, uciekło mi jego nazwisko w tej chwili, ale nieważne. I on był troszeczkę między młotem i kowadłem, tak? Bo z jednej strony wiedział, że tych stóp procentowych nie należy podnosić, ale z drugiej strony właśnie ta globalna finansjera, która było pytanie, ona jest potężna, tak? Największe obroty, handel złotówką odbywa się nie w Warszawie, tylko w Londynie, tak? I handlują złotówką nie polskie firmy, które tam importują, eksportują, tylko wielkie banki globalne, które mają tyle pieniędzy, że są w stanie po prostu sterować złotówką jak chcą, jak byli funtem brytyjskim w stanie sterować złotówką też. W związku z tym, jakby Glapiński powiedział, sorry, nie podnosimy stóp procentowych tam w ogóle, no to by finansjera światowa zjadła złotówkę, tak? Nagle by się okazało, że kurs złotego po prostu by wystrzeli i byłoby załamanie gospodarki, tak? Więc musiał podnieść stopy, tak? W związku z tym można, moim zdaniem osobistym jest to, że on po prostu podniósł stopy na tyle mało, na ile uważał, że się da, tak? Może się dało mniej, whatever, ciężko stwierdzić, to się nie da sprawdzić dwóch wersji, tak?
Ale tak, jeśli chodzi o MMT, wdrażanie i tak dalej, no to co właśnie postkręciści zwracają uwagę, że MMT-owcy są trochę zbyt optymistyczni w tym swoich, tutaj co można zrobić. Okej. Podkreślimy stop, okej, zgadzamy się, że rzeczywiście to by tak zadziałało, ale nie bierzecie pod uwagę właśnie tej międzynarodowej finansjery, tych uwarunkowań globalnych i roli Polski. Wy jesteście za bardzo amerykocentryczni i to, co Ameryka może zrobić, no to ta malutka Polska to tak niekoniecznie, tak? Więc no niestety, są tutaj jak najbardziej ograniczenia związane z tą międzynarodową finansjerą, to dokładnie. Okej. I pytanie od Kamila, jak odbierane jest MMT wśród akademików we Wrocławiu i w ogóle w Polsce? I tutaj ja bym jeszcze dodał do tego pytanie od siebie, bo pamiętam, że na streamie, który miałem z Fiatem Money w zeszłym tygodniu, czy 2 tygodnie temu, no nieważne, też pojawiał się taki głos a propos odbioru MMT, że w Stanach się jakby od nowoczesnej teorii monetarnej już odchodzi, a u nas jest dopiero traktowana jak coś nowego. Czy ty się z tym zgadzasz? Czy z twojej perspektywy też tak jest? No w Stanach Zjednoczonych to ciężko powiedzieć, czy się odchodzi. Okej. Mi się wydaje, że niekoniecznie, bo wyszedł tam bardzo popularny, chyba ciągle wysoko na Amazonie, jest podręcznik makroekonomii, taki MM-towski. Natomiast jeśli chodzi o nasze środowisko ekonomiczne, to tak, przede wszystkim trzeba pamiętać, że 90% ekonomistów zajmuje się jakimiś tam działkami swoimi, tak? Tam nie wiem, od zarządzania, od polityki regionalnej, nie wiem, od Unii Europejskiej, każdy jakąś tam swoją działkę obrabia, tak? W związku z tym te 90% ekonomistów, jeśli chodzi o makroekonomię, teorie makroekonomiczne, to jest na poziomie trochę lepiej wyedukowanych studentów, nie wiem, zarządzania czy czegoś takiego, tak? Więc to nie jest tak, że oni że się znają na tym, tak? No i oni się uczyli, to tak jak 90% naszego społeczeństwa są tutaj bardzo reprezentatywnymi przykładami niestety. I tyle wiedzą, tak, co my, co każdy, kto mniej więcej skończył studia, tak? Czyli mainstream tak rządzi, tak? I nie mają czasu ani motywacji, żeby ewentualnie zmienić zdanie i wcale nie są dużo tutaj bardziej kompetentni. Natomiast ten 10%, który się zajmuje makroekonomią, no to tutaj niestety też wygląda trochę tak jak na zachodzie, czyli jak ktoś już wsiąknął w te badania związane właśnie z tą mainstreamową ekonomią, no to wiecie, no ciężko, kurczę, robisz coś, powiedzmy, nie wiem, nawet 5 lat, tak? Jesteś w tej kadrze, masz swojego, nie wiem, promotora, profesora, który siedzi w tym już wiadomo ileś dekad, tak? No to nie powiesz tak, że sorry panie profesorze, no ale pan bzdury gada, uczy pan głupoty. Zmarnowałem przez pana 5 lat swojej kariery naukowej. Tak? Wyrzucam to. MMT jest, czy tam postkeynesianizm to jest lepsze i tam w tę stronę będę szedł. Tak? Po pierwsze, no wiadomo, jak to wygląda, zwłaszcza hierarchizację na uczelni. 2, no ciężko wyrzucić, samemu przed sobą się przyznać, że nie do końca, że się zmarnowało tę rzecz. A 3, jak chce się robić karierę w akademii, no to jak 90% ludzi i 90% wysoko punktowanych czasopism i w ogóle możliwości, nie wiem, jakieś robienia badań międzynarodowych, to jest mainstream, no to trzeba być naprawdę nonkonformistą i nieoportunistą, żeby jednak powiedzieć, że ja to odrzucam, tak, i idę w inną stronę, tak, więc no motywacji tutaj niestety nie ma zbyt wiele, więc no, Wiesz, można wymrzeć. ja jakiś czas temu miałem tutaj rozmowę z osobami z organizacji, która nazywa się Front Uczniowski i te osoby trochę mi otworzyły oczy na to, jak bardzo my jesteśmy nawet w taki nieuświadomiony sposób formatowani przez polską szkołę do jakiejś takiej hierarchiczności, no nie? W Polsce zwłaszcza, plus to, że jeszcze Kościół ma duży wpływ na wychowanie młodych ludzi, etc., etc. Jak sobie dołożymy do tego jeszcze taki balcerowiczowski neoliberalizm, to ja naprawdę czasami odnoszę wrażenie, że my jesteśmy dosłownie domyślnie formatowani pod jakiś system feudalny, pod kapitalizm taki, który gdzieś tam pod nazwą kapitalizmu sprzedaje nam jakieś stosunki feudalne i wszyscy mamy z tego być zadowoleni, no nie? No to ci właśnie przyszło mi do głowy, a propos uczniów i studentów. Na zachodzie, że jest taka strona internetowa, nie pamiętam, Pluralism in Economics, to się nazywa, jest taki ruch w każdym razie. I to się zaczęło od tego, że na zachodzie studenci ekonomii zaczęli protestować, strajkować przeciwko właśnie tego, że uczą ich tylko mainstreamu, tak? Że tylko jeden
rodzaj ekonomii jest uczony. I to była inicjatywa studentów, że oni zaczęli się domagać, zwłaszcza wtedy, kiedy wyszła ta słynna książka Piketty'ego, tak? Kapitalizm XX wieku, że oni zobaczyli, że są inne ekonomie, tak? I zaczęli się domagać swoich prowadzących, zrobili protesty, stworzyli całą międzynarodową organizację studencką z różnymi tam kołami na różnych uniwersytetach, domagającą się właśnie pluralizmu w nauczaniu ekonomii, tak? W Polsce cisza, nic kompletnie. Nie ma żadnej inicjatywy takiej od strony studentów, żeby cokolwiek w ogóle, że sorry, ale czemu uczycie nas tylko, kurczę, jednego tego mainstreamu? Chcemy usłyszeć takie inne głosy. Od tej strony nie ma, tak? Od strony nauczycieli jest słabo, a od strony studentów to już zero, nic kompletnie. No bardzo łatwo też ludziom chyba przychodzi traktowanie ekonomii jako nauki ścisłej. I to chyba też z tego wynika w jakimś stopniu, no nie? Tak, ten zabieg przekonywania ludzi, że to jest jak fizyka, jest po prostu majstersztyk, to jest naprawdę szacun, że ktoś na to wpadł i to zażarło i to funkcjonuje do tej pory. No niestety. Wiesz, wiadomo, że łatwo upraszczać, tak? Trochę na zdrowy rozum, tak? Przysłowia i tak bla bla. A jak ktoś mówi, że przepraszam, ale świat jest znacznie bardziej skomplikowany niż to wynika z przysłów, no to wiadomo, że no kogo słuchać, tak? Tych, co łatwą prawdę mówią, tak? No tak, to możemy odnieść też dużo szerzej niż do ekonomii i generalnie do tego, że prawica odnosi sukcesy nie tylko w Polsce. I mam takie pytanie już zmierzając do końca od Aleksandra z YouTube'a. Jak widzisz przyszłość kapitalizmu? To znaczy, w Twojej opinii, jakie tendencje da się zauważyć w globalnej gospodarce? Będziemy iść jako cywilizacja raczej w kierunku państwowego kapitalizmu Chin, czy może wręcz przeciwnie, w kierunku amerykańskiej deregulacji? No ja liczę na to, że jednak ta trzecia droga europejska będzie się jednak trzymała mocno, tak? Nie da się tutaj zamerykanizować, nie pójdzie w stronę. Na pewno jest tendencja, tak? Już to właśnie mówiliśmy, że ten model może socjalizm był najlepiej realizowany w Europie Zachodniej, ale już od ładnych paru dziesięcioleci, powiedzmy, że co najmniej od lat 80., ten amerykańska wersja kapitalizmu, takiego właściwie finansowego kapitalizmu przenika w coraz większym stopniu do Europy, tak? Natomiast mi się wydaje, że jednak europejski model zachowa, nie stanie się taki amerykański, zwłaszcza, że mamy wyzwania dotyczące właśnie tych ChatGPT, AI i tak dalej, jak to zmieni funkcjonowanie, plus robotyzacja i pojawiają się pytania takie właśnie dotyczące tego, żeby nie dojść do tego postpunkowego tego wizji świata, tak, że są mega bogate korporacje, a wszyscy żyją w jakichś slumsach, tak. No i w Polsce mi się wydaje, tak tego nie widać, bo to rozmawialiśmy, że to jest takie troszeczkę Ameryka, mini USA, ta nasza Polska. Mamy Amerykę ale to, co się dzieje we Francji czy w Niemczech, jak ludzie, nie wiem, protestują na wielką skalę, na przykład w Berlinie były ogromne protesty przeciwko przejmowaniu mieszkań, prywatyzacji mieszkań, sektora mieszkaniowego, tak? Oni tam mieli całą ustawę, chcieli wprowadzić o wywłaszczeniu tych wszystkich międzynarodowych funduszy, które przejmowały mieszkania. Gdzie to u nas w ogóle by ktoś protestował w tej sprawie? Gdzie, panie, no jak? A tam to były ustawy i tak dalej, więc te ruchy takie socjalistyczne, lewicowe tam są dużo silniejsze niż to wygląda u nas. W związku z tym ja jestem tutaj optymistą, że na tyle długo uda się powstrzymać ten finansowy kapitalizm, aż się dokona jakaś rewolucja techniczna, i klimat cały, przepraszam, ważna, istotna kwestia, mamy teraz najcieplejszy luty w dziejach, tak? I się okaże, że te wyzwania spowodują, że przeformatujemy sposób naszych oczekiwań względem państwa, co państwo może, co państwo powinno robić i damy kopa temu całemu finansowemu właśnie sektorowi i zaczniemy się zajmować tym, co jest dla nas bardziej kluczowe, bardziej nas dotyka bezpośrednio i staniemy się bardziej odporni jako społeczeństwo na te właśnie różnego rodzaju sterowania ze strony rynków finansowych. Żeby nie... Może jestem zbytnio optymistą. No właśnie chciałem powiedzieć, żeby nie było tak optymistycznie, bo ty tutaj zakładasz, że
ta przemiana technologiczna będzie jakoś tak na naszą obywatelską, powiedzmy, korzyść. Na jakiej podstawie? Bertrand Russell chyba w latach 30. zakładał, że jeśli postęp technologiczny będzie dalej tak postępował, to tam w przeciągu kilkudziesięciu lat nie będziemy musieli pracować. I jakby nie obniżył się czas pracy od tej pory w zasadzie jakoś bardzo, no nie? No to akurat Marx o tym mówił. I niestety Marx się sprawdził, że te wszystkie udoskonalenia technologiczne nie będą powodowały, że będziemy mniej pracować, tylko że będziemy wręcz pracować więcej niż dotychczas, bo będzie nas chodził łatwiej kontrolować, tak? Więc no ja się za bardzo boję, patrząc na to przyspieszające ocieplenie klimatu, moją chyba reakcją obronną na ten strach związany z tym, jak szybko to postępuje, jest właśnie ten może nadmierny optymizm, Dobrze. ale to może to jest psychologiczne, po prostu tak funkcjonuje, żeby po prostu nie załamać się, tak? Patrząc na to, jak to wszystko obecnie funkcjonuje. Także cieszę się, że mogłem pomóc twojemu optymizmowi. Polecam się. I myślę, że tym optymistycznym akcentem będziemy powoli zmierzać do końca. Dziękuję ci bardzo za udział i na Dzięki odpowiedzi na moje pytania i na pytania tutaj osób z internetu. Pozdrawiam cię i życzę ci dobrego dnia i jeszcze raz Też dziękuję. pozdrawiam cię, pozdrawiam wszystkich nas słuchających. No i miłego dnia wszystkim życzę. Do zobaczenia. Cześć. No, słuchajcie, udało nam się zachować optymistyczny akcent na koniec streama. Mam nadzieję, że JZW Piłka Nożna jest tu jeszcze z nami, bo tutaj mieliśmy wcześniej dyskusję o optymizmie i pesymizmie. A wam co mogę powiedzieć? Myślę, że Grzegorz Burtan, to jest bardzo dobre pytanie o Argentynę i ja muszę poszukać kogoś w internecie, kto się specyficznie Argentyną zajmuje. Jak macie jakieś w ogóle jakieś pomysły na osoby, które siedzą w Argentynie zawodowo, że tak powiem, to chętnie takie propozycje przyjmę. Bardzo jestem zadowolony z rozmowy z Iwo. Bardzo mi się podobało. Zgadzam się z Avatar DM, że więcej takich. Myślę, że jeśli chodzi o tematy lewacko-ekonomiczne, to jeszcze to nie jest ostatnie słowo opiniotwórczego programu o charakterze egalitarnym. Sławomir Gadek może ci powiedzieć człowieka od Turcji. No, Turcję też przyjmę z rozkoszą. Argentynę bardziej, ale Turcję też chętnie bym pogadał o tym, co tam w Turcji się dzieje, co tam w Turcji słychać. Maciek Folta tutaj daje propozycję, sobie zanotuję. Słuchajcie, myślę, że jeśli chodzi o ekonomię, w tym MMT, to pewnie nie była jeszcze ostatnia rozmowa na tym kanale. No bo kurde, mi też zależy na tym, żeby te neoliberalne narracje przełamywać, bo mnie osobiście irytuje to, że o ekonomii mówi się przysłowiami. Ja sam nie mam instrumentów, żeby o ekonomii mówić po ekspercku i te narracje debunkować, a jednak uważam, że jest to potrzebne i myślę, że zapraszanie tego typu osób, jak na przykład właśnie eksperci od MMT, którzy potrafią o tym opowiedzieć, no to jest coś, co mogę w tym kierunku zrobić. A to, co wy możecie w tym kierunku zrobić, to na przykład szerować te streamy i robić im większe zasięgi. Dawać łapki w górę, zostawiać łapki w górę pod streamami. Sobie zapiszę te osoby, które tu proponujecie odnośnie Argentyny. Wojtek Ganczarek. I spróbuję do nich uderzyć w takim razie. Doktor Paweł Zerka. Co robi doktor Paweł Zerka?
To jest żart. Argentyna to Natalia Oreiro. Cambio dolor. I Mateusz Chudziak, Turcja. Nie znam żadnej z tych osób, powiem wam szczerze, ale no spróbuję do nich dotrzeć. Teraz będę nucił Zbuntowanego Anioła. Teraz będę nucił Zbuntowanego Anioła przez was. Brawo. Brawo, Marcin Gajda, to jest twoja wina. O, Chudziak na Twitterze. O. Dobrze, dobrze. To jak Chudziak jest na Twitterze, to już go tam na tym przeklętym portalu zmolestuję. Pola Lola, znasz Natalię Oreiro? No znam Natalię Oreiro. Znam Natalię Oreiro, bo jak byłem chyba w podstawówce, to był top serial w Polsce. Ja pamiętam, jak Natalia Oreiro przyjechała do Polski, to był taki szał jak na Michaela Jacksona, no nie? Brutal zmienia nuconą nutę. Możemy brutalem sobie wyjąć Earworma. No nie znam Pola Lola z tych osób. A, że znam Natalię Oreiro, a ich nie znam? No tak, no tak. Co to za chłop w białym obok Władka? Coś jeszcze miałem powiedzieć o Natalii Oreiro. Kurokrat mówi, przypomnij żubr tę pracę, która jest uproszczoną formą monografii Iwo. Wrzucałem link w międzyczasie, ale to wrzucę jeszcze raz. Teraz wrzucę go wam. To jest tak, cyku pyku, wrzucam link. Marcin Gajda, karmię się twoim nuceniem, jak ty naszym gniewem. Wrzuciłem link? Wrzuciłem ten link, dobrze. Jezu, Punk Rock Polska, przeczytałem twój komentarz, jak byłem ministrem. Myślę sobie, co jest? To ludzie do końca przed księdzem oglądali Zbuntowanego Anioła i włączali dopiero jak ksiądz właził. W sensie, oglądaliście Zbuntowanego Anioła w zakrystii przed mszą? Łukasz, Oreiro, dzieciaki nie znają, jaki szał był, gdy przyjechała Lucelia Santos. Czy to jest niewolnica Izaura? Jo, to też ja znam już bardziej ze słyszenia. Jeszcze w międzyczasie, jak był szał na telenowele latynoskie, to jeszcze był szał przez jakiś czas na taką telenowelę o cyrkówce i tam padało słowo cyrkówka. To trochę taka historia Kopciuszka, że ona pracowała w cyrku. Nie pamiętam, jaki to miało tytuł, a jestem w mojej głowie, nie wiem, czy tak było, bo to wydaje mi się mało prawdopodobne, ale w mojej głowie z jakiegoś powodu te postacie swoimi głosami pod lektorem mówiły na nią la cyrkówka. Że w domach oglądali Zbuntowanego Anioła, jak ksiądz po kolędzie chodził. Okej, była jakaś Paloma, nie Paloma, la cyrkówka. Tak, Marysia, my nadal tutaj. Znowu poszłaś, jak byli goście. To poszłaś do siebie do pokoju, tak? Wyjdź z pokoju, przywitaj się z gośćmi. Ciocia przyjechała, a ty się chowasz. No. Wejdź tu do nas, posiedź tu z nami. A nie, tylko siedzisz tam, w ten komputer klikasz. Byś tu posiedziała, ciocię pozdrowiła, ciocię przytuliła, ciocia by cię wytarmosiła tam, buziaka ciocia dała. Jakie dziecko wyrosło! Jakie to tam dziecko wyrosło! Jaka pannica wyrosła nam tutaj! Pokaż cioci, jak wyrosłaś. Tutaj posiedź z nami, co tak siedzisz tam.
A kawaler jaki jest już, a? Dobrze, kochani, żegnam się z wami, idę robić rzeczy. Kurczę, mam wrażenie, że miałem już jakieś pytanie do zadania, o którym zapomniałem. Ewa mówi, idź w dubbing. Ja muszę się nauczyć robić animacje w Krycie i będę sobie robił animacje. Paloma, dobrze mówisz, anarchistyczna sekcja szydercza. I Preciosa, dlaczego mi się kurwa lacierkówka wkleiła do głowy? Anarchidusza, nie martw się, widzimy się jutro. Kapi chciał, żebym zapytał Iwo, czy gra w ADD-czka? I nie zapytałem? Kurczę. Ej, ja pamiętam, a propos cioć, jak byłem małym chłopcem, przyjechała do mnie ciocia chrzestna, z którą teraz cała rodzina i tak ma kosę z różnych względów, nieważne. I pamiętam, że wszyscy mnie chwalili, że tak ładnie przywitałem ciocię, bo przytuliłem się do cioci i w ogóle. Ciocia, ciocia, cześć, ciocia, cześć. A potem, z jakiegoś powodu, jak już przytuliłem ciocię i przywitałem się z nią, to miałem problem z wyjściem do pokoju, bo się jednak wstydziłem i płakałem z tego powodu. Cześć, Radio Anarchia. I tak to było, kochani. Widocznie przytuliłem ciocię na powitanie, bo czułem, że tak powinienem się zachować, a nie bo chciałem się tak zachować. Niech to wam da do myślenia. Niech to będzie... no właśnie. Nie mam pomysłu na komentarz. Więc już mam. Już mam pomysł na komentarz. W czym chcę robić animację? W Krycie, bo w Krycie rysuję. I Krita ma też moduł do robienia animacji. Nie lacierkówka, Łukasz. Zostawcie mi komentarz o treści Zbuntowany Anioł, właśnie. Tak naprawdę chciałem, żeby to był komentarz, uwielbiam, kiedy ciocia przyjeżdża. Ale myślę, że Zbuntowany Anioł będzie jednak mnie bardziej przyjazny. Tak, Miszka, Krita. To jest open source'owy program do rysowania. Zbuntowany Anioł nowoczesnej teorii monetarnej, Zbuntowany Anioł ekonomiczny. Tak, zostawcie komentarz w komentarzu o treści Zbuntowany Anioł, to wystarczy. Miałem też wujka. Może wstydziłem się cringe'owy, którą odjebałem przy przywitaniu, możliwe. Pankrok Polska pyta, czy palę jeszcze, to skomplikowane. Daj mi spokój. Coś miałem powiedzieć, zapomniałem. Dobrze, nie, idę stąd, bo jest 10:15, a potrzebuję drugiej kawy. Nie dajcie się presji społecznej wymagającej od was witania się z ciocią, jakiegokolwiek. Witajcie się z ciociami tak, jak uważacie to za słuszne. To raz. 2. Zostawcie lajka pod streamem. To jest like. To jest like. Zostawcie komentarz o treści Zbuntowany Anioł. Szerujcie gilotynowe streamy, na przykład dzisiejszy, z rozmową o nowoczesnej teorii monetarnej. Ja też coś słodkiego muszę dupnąć, no. Drugiej kawy coś słodkiego. I to tyle, co mam wam do powiedzenia. I optymizm. Zachowujcie optymizm. A, wujek, właśnie, wujek. To jest ten wątek, który zacząłem i zapomniałem. Dzięki. Anarchistyczna sekcja szydercza. Historia, to nie jest historia, po prostu mój wujek, jak się napił, to mówił skotlowany anioł. Skotlowany anioł. Taka historia. Właśnie to jest to, co zapomniałem powiedzieć, a zacząłem. Dobrze, idę.
lajki, share'y, komentarz zbuntowany anioł. Idę, cześć. Niczego nie obiecuję, ale postaram się w tym tygodniu zrobić streama wieczornego, popołudniowego. Gierkę bym postreamował, a obawiam się, że mogę ją skończyć zanim postreamuję. W Bajonetę gram. Bajoneta jest super. Bajoneta jest super. Czy mówienie, że Japończycy są pojebani, ale uważanie tego za coś pozytywnego jest rasistowskie? Mam nadzieję, że nie, bo gram w Bajonetę i mam co chwilę takie Japończycy są pojebani. Kocham to. O, dobrze mówisz, Miszka Baba i Ziu też musimy pograć na streamie. W końcu. Dobrze. Kto nie jest pojebany? No Polacy, normalny chłop, normalny. Bardzo mi się podoba ten mem z Mariuszem Pudzianowskim narysowanym i z napisami normalny chłop, to normalny chłop, normalny chłop. Normalny chłop, normalny chłop. We're just normal men. Normal man. We're just normal man. No idźcie już. Pierwsi się rozłączcie wy. Emmet, w sensie to jest ten stereotyp dziwnego Japończyka na podstawie jakichś anomalii? To nie anomalie, to Bajoneta. Kocham to. Ale też Emmet był taki śmieszny mem, że był chłop ewidentnie biały, europejski, zachodni, w jakimś takim mango ubiorze i podpis na memie był: pojadę do Japonii, wszyscy mnie zrozumieją. Tam w końcu mnie zrozumieją. Miał taką poduszkę z anime typiarą, no nie? A na drugim planie był Japończyk. I patrzył na niego jak na pojeba. Ale tak, masz rację, typowy Japończyk nie jest jak Bajoneta, ale Japończycy robią pojebane gry. W większości. Większość japońskich gier, w których grałem, jest jakoś pojebana z Dark Souls na czele. I robią pojebane komiksy. I kocham to, że robią pojebaną popkulturę. Ale pewnie chodzi tylko o to, że jest pojebana z naszego punktu widzenia, bo jest różna od naszej i tyle, no nie? Więc tak. O, no tak. Julo, cieszę się, że nie przypominasz o porządkowaniu playlisty i przypominaj dalej. Dziękuję, doceniam. Wychodzę już wychodzę. Bo zaraz załapię się na drugi cancel w tym tygodniu. Jak jeszcze raz powiem, że Japończycy są pojebani i że to kocham. I że to jest egzotyzowanie. Nie powinno się tak robić. Kocham japońskie gry. Znaczy nie, to nie jest tak, że kocham japońskie gry. Bo od większości japońskich gier, w które próbowałem grać, się jednak odbiłem. Ale bardzo szanuję japońskie podejście do robienia gier. Do widzenia. Idę, zanim zostanę skancelowany na swoim własnym streamie. Cześć, pa! Do widzenia. Elo. Już poszedłem sobie. Cześć. Do jutra. Familiada. Cześć, pa. Ej, potrzebuję muzyczkę z Familiady. Przepraszam. Stój.
Nie wiem właśnie o co chodzi.